Dobry wieczór. Dobry wieczór. Is that right? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Yes, very good. That's what I said. Yeah? It's good evening, no? Yes. Okay. Excellent. Well, it is a good evening, I think. Wydaje mi się, że to jest dobry wieczór. So these retreats are also a retreat for me as well. Te odosobnienia są również odosobnieniami dla mnie. Because in Bodhiana Monastery, it's very peaceful, but the monks also still have to do work. Ponieważ w klasztorach Bodhiana jest bardzo dużo spokoju, ale mnisi muszą też tam pracować. I just talk a little bit and the rest of the day I can meditate. Ale tutaj wystarczy, że troszeczkę do was pomówię i resztę dnia mogę sobie medytować. So it's also quite peaceful for me as well. Także jest to bardzo spokojne również dla mnie. And when I talk, I just remember this quote by Alan Watts. Kiedy medytuję, to pamiętam ten cytat Alana Wattsa. And he said, there was an old Zen monk who was on his deathbed, about to die. I ta historia opowiada o tym, że był taki już stary mistrz Zen, który był na łożu śmierci. And the old monk said, the last thing he said to his students was, from the bathtub to the bathtub, which means from birth to death, I uttered stuff and nonsense. I ten mistrz Zen powiedział do swoich uczniów właśnie na łożu śmierci, że od narodzin do śmierci mówił tylko głupoty i nonsens. And so it's the same nonsense. Nonsense. Oh yeah, okay, it's the same word. Okay. So I just also utter stuff and nonsense. A więc ja też tylko mówię o głupoty i nonsens. If I think about it like that, I don't get worried about giving talks. Jeżeli myślę o tym w ten sposób, to nie martwię się o dawanie mów. And it's your job to separate the stuff from the nonsense. By the way, I'm not sure if I remember correctly. Stuff, you mean like something silly or some serious stuff? I don't know, just stuff. Okay, so ale to tłumaczę to w taki sposób, że sami musicie odróżnić rzeczy od nonsensu. Okay, so yeah, I said I also have a retreat here. And this afternoon, after the lunch, I spent walking meditation. A więc tak jak mówiłem, ja naprawdę sobie tutaj sporo medytuję na tym odosobnieniu i na przykład dzisiaj po lunchu dużo chodziłem. And I was for I think about 2 hours on the badminton court this time, not the tennis court because somebody else was on it already. I tym razem byłem około 2 godziny na korcie do badmintona, ponieważ na korcie do tenisa ktoś już był. So 2 hours rallies on the badminton court. Rallies, you know. 2 hours walking back and forth on the badminton. A więc 2 godziny chodzenia tam i z powrotem na korcie do badmintona. And it was amazing because you know what happened? I to było wspaniałe, ponieważ wiecie, co się stało? Nothing. It was very uneventful. Było to bardzo pozbawione wszelkich wydarzeń. And I just love it when my life is uneventful. Bardzo kocham to, kiedy w moim życiu nic się nie dzieje. Because usually when things happen in my life, it's just more trouble and worries. Ponieważ z reguły, jeżeli w moim życiu dzieją się jakieś rzeczy, to z reguły są to powody do zmartwień i są to problemy. And it's just more stuff for me to take care of. I jest to po prostu więcej rzeczy, o które muszę się troszczyć. And when you get deep meditation, then you have to take care of that. I jeżeli wchodzisz w głęboką medytację, to musisz się troszczyć o to. Because that will be something you cannot easily put aside. Ponieważ jest to coś, czego nie da się łatwo odłożyć. So when my meditation is uneventful, I'm grateful. Nothing I have to deal with. I kiedy moja medytacja jest, w niej się nic nie dzieje, to jestem za to wdzięczny. And I hope you can relate to your meditation like that as well. Maybe you've been here for 2 days and waiting for something to happen. Mam nadzieję, że w taki sam sposób będziecie podchodzić do swojej medytacji, ponieważ możecie mieć właśnie taką sytuację, że już medytujecie 2 dni i nic się szczególnego nie stało. But what happened?
Nothing. Co wam się przydarzyło? Nic. And I'm so jealous of you. I zazdroszczę wam. If nothing happens to you. Jeżeli nic wam nie przytrafia. That is, you should be grateful. Powinniście być za to wdzięczni. Because, you know, it's funny because we all sort of realize if we just change the way we look at things, meditation and life becomes so much more easy. I to właśnie tutaj chodzi o taką naprawdę ważną zmianę perspektywy, ponieważ poprzez zmianę perspektywy nasza medytacja i nasze życia mogą się stać naprawdę o wiele łatwiejsze. Remember before I showed you the piece of paper with expectations on it. Pamiętacie, jak wczoraj pokazałem wam listę z moimi oczekiwaniami? Anyway, I don't know now, but you remember expectations? None. Teraz nie jej znaleźć, ale pamiętacie, nie było tam nic na tej liście, żadnych oczekiwań. So when nothing happens, even tomorrow on your final full day on this retreat, that is exactly what we expected. I nawet jeżeli jutro nic się wydarzy, już w ostatnim takim pełnym dniu tego odosobnienia, no to właśnie to dobrze, że tak jest. And while I was achieving nothing at all on the badminton court, I was actually remembered something from a long time ago. Kiedy nic nie osiągałem na korcie do badmintona, to przypomniałem sobie coś. Because I used to play badminton as a little boy. Ponieważ grałem badmintona jako mały chłopiec. Not just like on a holiday like you would do here, but as a sport. Nie tylko jakby tak wakacyjnie, jak robi się tutaj, jak niektórzy robią tutaj na innych wyjazdach, ale tak naprawdę jak uprawiałem to jako sport. Yes, badminton can be a sport. Tak, badminton to może być sport. I know many people think it's for losers, but it can be really difficult, especially when Wiem, że wielu ludzi może uważać, że tak nie jest, że to jest taki sport dla loserów, ale ja tak nie uważam. Anyway, what I remembered is that I used to play in this little club where we had very amateur trainers. I pamiętam, że grałem jako dziecko właśnie w takim klubie, w którym mieliśmy takich amatorskich trenerów. And we basically played for fun and we weren't very well trained. I w zasadzie graliśmy dla zabawy i nie byliśmy szczególnie wyszkoleni. But one time there was the big regional tournament, the biggest tournament of the region. Ale jednego razu był taki regionalny turniej, największy turniej w tym rejonie. And me and my fellow friend badminton players, we enrolled in the tournament. I ja z moimi przyjaciółmi od badmintona jakby zapisaliśmy się na ten turniej. Both for the singles and the doubles. Zarówno jakby do grania w pojedynkę, jak i w dwójkę. You know what that is? I think so. Okay. He says he knows nothing about sports, so might be difficult to translate. On powiedział mi, że nic nie wie o sportach, więc może być trudno to tłumaczyć. And in the singles, we were both beaten very early on. W tych pojedynczych bardzo łatwo byliśmy pokonani już we wczesnym stadium turnieju. And in the singles, there were two guys from the biggest club in the region who went to the finals, and they were obviously much. I właśnie w tych pojedynczych było dwóch gości, którzy byli naprawdę dużo lepsi od nas i oni jakby awansowali do jakby tego finalnej części. And those two guys were also together in the doubles. I tych dwóch gości razem grało właśnie w tych zespołowych, gdzie gra się w dwójkę. And somehow me and my friend made it to the final of the doubles. I jakimś cudem właśnie mi i mojemu przyjacielowi udało się dotrzeć też do finału w dwójkę. And we were facing those two guys who were in the finals of the singles as well, the very good guys. I w finale musieliśmy się zmierzyć właśnie z tymi, którzy wygrali też te pojedyncze. And they were trained to do badminton like the professionals. I oni byli przeszkoleni, żeby grać badminton jak profesjonaliści. To take exactly the right position on the court at the right place. W taki sposób, że przyjmowali odpowiednie pozycje w odpowiednim momencie na korcie.
All right. And they knew exactly how to do the serve. I dokładnie wiedzieli, jak serwować. And exactly after they serve, how to stand, because after the serve in badminton you usually can expect the smash. I wiedzieli również, jak stać, ponieważ z reguły po serwie się zbija, ścina się właśnie. Wiedzieli, jak ścinać. Smash. Smash, ścinać, tak. And me and my friend were losing at. I na początku ja i moi przyjaciele przegrywaliśmy. But then we realized those guys are always doing the exact same thing. Ale wtedy ja z moim przyjacielem zorientowaliśmy się, że oni w zasadzie w kółko robią to samo. Because they are trained to do exactly the exact same thing every time. Oni są wyszkoleni, żeby robić za każdym razem tą samą jakby sekwencję. So we started playing very unexpected ways. I my zaczęliśmy grać w sposób nieprzewidywalny. Instead of straight away smash, we do very weak. Zamiast od razu ścinać, graliśmy delikatnie. There's terms for that as well, but I'll save you. Są na to też takie szczegółowe określenia, ale oszczędzę ci tego. And what happened? They couldn't deal with that unexpected situation. I co się stało, to że oni nie radzili sobie z tymi nieprzewidywalnymi sytuacjami. And we won the match. I wygraliśmy mecz. And that was, our trainer was so happy to see that we won. I nasz trener był bardzo szczęśliwy, widząc nas zwycięskich. The reason I'm telling is not just to play with Piotr, but also to tell you that we won by being flexible. I powód, dla którego mówię, jest nie tylko po to, żeby żartować z Piotrka, ale też po to, żeby pokazać wam jakby siłę właśnie takiej nieprzewidywalności. And in meditation, you will win by being flexible as well. I w medytacji również wygracie, jeżeli będziecie tacy flexible, elastyczni, tak. That's why in this retreat, I did not set down certain times when you should be sitting or walking meditation, and I just allow you to be flexible. I właśnie dlatego na tym odosobnieniu nie chciałem, żebyśmy mieli takie ustanowione czasy na medytację rano czy siedzono, tylko żeby to było właśnie wolne, żebyście mogli być elastyczni. Yes, elastic. So by being elastic, by being flexible, I hope you have already found out that this can be very helpful in your meditation. Także mam nadzieję, że właśnie zauważyliście, że bycie elastycznym może być bardzo pomocne w waszej medytacji. I've already seen people sitting here for much more than 45 minutes, for example. Na przykład widziałem już, że wielu ludzi tutaj medytuje dłużej niż 45 minut. And I've also seen people very wisely go outside, walk meditation for 5 minutes and then go back inside. I widziałem również ludzi, którzy bardzo mądrze po medytacji wyszli na zewnątrz, by pomedytować chodząc przez 5 minut i znowu wrócili na salę medytować na siedząco. By being flexible in your schedule and listening to your mind and body, you can create the perfect opportunities for your own meditation. Będąc elastycznym w taki sposób i jakby właśnie reagując na potrzeby swojego ciała i umysłu, po prostu macie duże korzyści z waszej praktyki. And also be flexible in the ways you meditate. Like don't have a fixed plan that you always follow, like those two guys in the badminton. I właśnie w medytacji możemy też elastycznie stosować rozmaite metody, a nie trzymać się ściśle jakiegoś z góry określonego planu i wtedy unikamy tej słabości, jaką mieli właśnie dwaj gracze, którzy w kółko robili to samo. Be ready to adopt your approach to whatever is happening in your mind. Warto być gotowym, by zaadaptować się do sytuacji i zmienić zmienić swoje podejście w zależności właśnie od stanu naszego umysłu. Okay, so I know this is supposed to be questions and answers, and I'll do those later, but first let's do a brief meditation together. I wiem, że to jest sesja przede wszystkim pytań i odpowiedzi, ale zajmiemy się tym później, a teraz przejdziemy do medytacji.
keep it somewhat brief because there are so many questions and answers, so maybe about 15 minutes. So just 15 minutes of us sitting together. I won't say much. I właśnie przez to, że będzie sesja pytań i odpowiedzi, to będzie 15 minut i przez te 15 minut nie będę mówił zbyt wiele. But I'll just say, in this 15 minutes, allow for nothing to happen. Nothing special is going to happen at all. Ale pozwólcie sobie właśnie przez te 15 minut, żeby nic szczególnego się nie wydarzyło.
So 15 minutes later and nothing happened. Więc minęło 15 minut i nic się nie stało. All that happened is now we're 15 minutes older. Jedyne co się stało to, że jesteśmy teraz 15 minut starsi. But this is actually a little bit of a joke because it's one of those counterintuitive things in meditation. To jest taki żart, ponieważ to jest kolejny taki kontrintuicyjny element medytacji. By fully being happy to let nothing special happen, the mind actually grows. Jeżeli jesteśmy szczęśliwi z tym, że nic się nie dzieje, to tak naprawdę umysł bardzo głęboko wzrasta. Because in this way we learn to be content and let go of craving. Ponieważ w ten sposób uczymy się być zadowoleni i odpuszczać pragnienia. Letting go of craving, we are actually developing the Buddhist highest ideal. Odpuszczając pożądanie, realizujemy najwyższe ideały buddyjskie. But let's do some questions and answers. Ale teraz czas na pytania i odpowiedzi. I don't know about the odpowiedzi, but at least there'll be questions. Nie wiem, jak będzie z odpowiedziami, ale przynajmniej na pewno będą pytania. There is. Mamy podobną sytuację jak wczoraj. We have similar situation as yesterday. You put them back in. No, they are new ones. Oh. All right. What have we got? It's in English, so first in English, then I translate. In the Vipassana course, it is advised not to mix it with the other practices. Are these just an orthodox teachings or trying to convert people? Or is there some sense behind staying with one practice only, or staying with Vipassana only in particular? A więc pytanie jest takie, na kursach Vipassany radzi się, by nie mieszać tej techniki z żadnymi innymi praktykami. Czy to jest po prostu ortodoksyjna nauka, czy próba jakby przekonwertowania ludzi, czy jest jakiś sens w pozostawaniu z jedną praktyką, konkretnie z praktyką Vipassany? Can I read it? Yes. Quickly? First of all, I think there's multiple interpretations of what Vipassana is. Po pierwsze, to jest wiele interpretacji, czym jest Vipassana. I also teach Vipassana, I just haven't used the word. Ja również uczę Vipassany, po prostu nie użyłem tego słowa. But my interpretation of the word Vipassana may be a bit different from what other people use. Ale moja interpretacja słowa Vipassana może być inna niż inni używają tego słowa. So the question is, why do people in certain Vipassana courses not allow us to do different meditation techniques? A więc pytanie jest o tym, dlaczego na niektórych, na właśnie kursach Vipassany, jako tej techniki, jakby mówi się, by nie mieszać jej z innymi praktykami. And the best way to get an answer is to ask them. I najlepszy sposób, by dostać odpowiedź, jest zapytać ich. But since you ask me, I can only imagine. Ale ponieważ pytacie mnie, to mogę sobie to tylko wyobrazić. And I just imagine two scenarios, two possibilities. I domyślam się dwóch możliwości. One is from my cynical mind. Jedna jest z mojego cynicznego umysłu. And one is from my positive and non-cynical mind. A druga jest z mojego pozytywnego, niecynicznego umysłu. Which one would you like to hear? Którą chcecie usłyszeć? Both, okay. Well, my cynical answer would be that they are only taught to deal with one kind of meditation. Moja cyniczna odpowiedź jest taka, że po prostu oni uczą jakby tylko właśnie jednej metody. And when students start doing different things and different things start happening in their mind, they may not have the right answers to deal with those kind of situations. I w takim wypadku, jeżeli studenci zaczęliby używać innych metod i inne rzeczy zaczęłyby się dziać w ich umysłach, to nie wiedzieliby, jak sobie z tym poradzić, co im odpowiedzieć. That's the cynical idea. To jest cyniczna odpowiedź. But
It may also be that they actually seen that this can be beneficial to people. Ale właśnie ta druga odpowiedź, nie cyniczna, jest taka, że być może rozpoznali, że właśnie takie podejście może być korzystne dla ludzi. Maybe they think if people mix things up, they have in their experience seen that progress is not as fast as they could be. Być może zauważyli, że kiedy ludzie zaczynają mieszać to z innymi technikami, to ich postęp nie jest po prostu wolniejszy. But in my experience is the opposite, so that's why I don't teach that way. Ale z mojego doświadczenia jest na odwrót i dlatego nie uczę w taki sposób. Because in my experience, people are very different and our mind is also very different from moment to moment. Według mojego doświadczenia ludzie są bardzo od siebie różni, dodatkowo wewnątrz każdego umysłu on cały czas się zmienia i jest różny. And in my view, this way of teaching is also more in line with how the Buddha taught. I według mnie właśnie w taki sposób, jaki ja uczę, jest dużo bardziej jakby po myśli tego, jak uczył Buddha. For example, in the suttas it says, if you are restless, then practice contentment. Na przykład Buddha mówił, że kiedy jest się w niepokoju, to warto praktykować zadowolenie. And if you are prone to ill will, practice kindness. I jeżeli masz tendencję do złej woli, to praktykuj miłość. But if you're instead of restless, you're sleepy, then you may actually need to create some more energy. Ale jeżeli jesteś ospały, to powinieneś praktykować tak, by wzniecić sobie energię. Etc., etc. There's many techniques throughout the suttas. I tak dalej, i tak dalej. W sutach jest bardzo wiele metod. And that's why I teach in various ways as well. And I also allow you to do other things as well, as long as you find them useful. I właśnie dlatego ja uczę w taki sposób, że podaję wiele technik i metod i tak samo zachęcam was do szukania swoich własnych, tak długo jak rozpoznajecie je jako korzystne. But I'll repeat it once more. The way to judge whether meditation techniques are useful is, do they lead to more peace? Ale powtórzę jeszcze raz, że właśnie sposób, w jaki możemy ocenić, czy dana metoda medytacji jest dobra, to taki, czy prowadzi do większej ilości spokoju. And never think, oh, I've already achieved the deepest peace, so I'll just stick with this technique. I nie myślcie w taki sposób, że już teraz osiągnąłem najgłębszy spokój, jaki osiągnąłem, więc będę się trzymał tylko tej techniki. Always try to get even more peaceful and even more at ease. Możecie się starać, by pogłębiać jeszcze ten pokój i tą łatwość, która wraz z nim przychodzi. By always having this subtle aim to get more peaceful, you are challenging yourself to try new things that you never did before. Mając taki subtelny cel, by pogłębiać swój pokój, możecie właśnie eksplorować inne metody medytacji. Okay. Next question. Czcigodny, czy możesz podzielić się z nami tym, jak obserwujesz oddech? Czasami nie wiem, czy lepiej się skupić na jednym punkcie, na przykład ruchu powietrza przy nosie, czy starać się obserwować wszystkie doznania związane z oddechem płynące z całego ciała jednocześnie. PS. To było bardzo wzruszające, gdy po jednej z twoich ostatnich mów w Australii twoja mama napisała na czacie: świetna mowa, kocham cię. Serduszko. Something about Australia. Yes. Okay, so Venerable, could you please share with us how do you observe the breath? Sometimes I don't know if it's better to focus on one point, for example, movement of air near the nose, or should I try to observe all sensations connected with breathing coming from whole body at the same time? And PS, it was very moving when after one of your last talks in Australia, your mom wrote on the chat, "Great talk, I love you." Yes, that was last weekend only, actually. To było w ostatni weekend przed wylotem. I did a talk in the temple in Perth, and my mother wrote on the chat. Yeah. Dawałem mowę w świątyni w Perth i właśnie to moja mama napisała na czacie.
My mother at first did not like it that I became a monk. Moja mama na początku nie podobało się jej to, że chcę zostać mnichem. But I think now she's my biggest fan. Ale wydaje mi się, że teraz jest moją największą fanką. Anyway, the question was, where to focus on the breath? Ale tak swoją drogą to pytanie było, gdzie skupić się na oddechu. I personally often find it useful to focus on the breath very generally. Osobiście ja lubię właśnie skupiać się na oddechu tak ogólnie. Like almost like on no place at all. Tak jakbym w zasadzie nie skupiał się na niczym konkretnym. You know that you're breathing, but not in a specific part of your body. Masz świadomość, że oddychasz, ale nie, że w jakiejś konkretnej części ciała. Just to know whether you're breathing in or breathing out. Po prostu być świadomym, czy robisz wdech, czy wydech. Because often when we pick a certain part of the body, it turns from breath awareness into, for example, nose awareness. Ponieważ jeżeli skupiasz się bardzo na jakiejś części ciała, to często zmienia się to z uważności oddechu na uważność nosa, na przykład. And sometimes people are taught to focus on a specific part of the body. Czasami uczą niektórzy nauczyciele w taki sposób, by skupiać się na jakiejś konkretnej części ciała. Many years ago, as a layperson, I remember the first meditation teaching I ever gave. Wiele lat temu, jak jeszcze byłem osobą świecką, pamiętam pierwszą naukę medytacyjną, jaką dałem. Which was to a friend of mine who was taught to always focus on the belly when doing breath meditation. Ta nauka była dla mojego przyjaciela, który wcześniej był uczony, żeby obserwować swój oddech zawsze w okolicy brzucha przepony. And she said she had aches there and it was very uncomfortable to focus on the belly. I ona mówiła, że akurat w tym rejonie miała bóle i było to bardzo niekomfortowe dla niej obserwować oddech w tym miejscu. And then I said, why don't you just focus on the nose or something? And this was for her was like an epiphany, like, what? Can you do that? Ja jej wtedy powiedziałem, że możesz się skupić na przykład na oddechu, a dla niej to było jak epifania, że możesz to zrobić? It doesn't really matter where you're focused. To tak naprawdę nie ma większego znaczenia, gdzie się skupiasz na tym oddechu. Again, whatever you find brings more peace, more happiness, and what works for you, experiment. Znowu, to po prostu rozpoznaj, co ci przynosi więcej spokoju, więcej szczęścia i eksperymentuj. Yeah. I'm trying to keep the answers a bit shorter so we actually can get through all this. Staram się dawać troszeczkę krótsze odpowiedzi, byśmy mogli się przekopać przez to wszystko. Nie potrafię obudzić sobie wdzięczności. Co powinienem zrobić? I cannot wake up gratitude in myself. What should I do? Okay. You cannot feel gratitude. Nie możesz czuć wdzięczności. This is the same thing, I think, what's going on is the same thing that when we teach loving kindness meditation, people say, I cannot feel loving kindness. Wydaje mi się, że to dotyczy tego samego, bo czasami właśnie kiedy uczymy medytacji miłującej dobroci, to ludzie mówią, że ja nie potrafię poczuć tej miłującej dobroci. I'll talk about loving kindness meditation hopefully in more detail tomorrow. Mam nadzieję, że jutro będę z dużo większymi szczegółami mówił o miłującej dobroci. But many of you were already nodding when I mentioned it, so you know already what this is about. Ale wielu z was już przytakuje, kiedy o tym mówię, więc domyślam się, że wiecie, o czym mówię. Loving kindness and gratitude are very closely connected emotions. Miłująca dobroć i wdzięczność to są bardzo połączone ze sobą uczucia. Because when we are grateful for somebody, then we also feel loving kindness towards them as well. Ponieważ jeżeli czujemy wdzięczność względem kogoś, to czujemy względem nich również miłującą dobroć. And I've often heard people say, you give these instructions for loving kindness, metta, but I don't feel anything. I właśnie czasami ludzie mówią, że dałeś tej instrukcje, w jaki sposób robić medytację miłującej dobroci, ale ja tego nie czuję.
And here is a simile that I have taught to people who say that. I oto przypowieść czy metafora, którą uczyłem ludzi, którzy mówią to. Imagine you're sitting in a very cold room where it's freezing below zero. Wyobraź sobie, że siedzisz w bardzo zimnym pomieszczeniu, w którym temperatura jest niższa niż zero. And in front of you is a cube of ice. I przed tobą jest kostka lodu. And you want to melt that cube of ice. I chcesz roztopić tą kostkę lodu. So you turn on the heater to raise the temperature in the room. A więc podkręcasz ogrzewanie, by zwiększyć temperaturę w tym pomieszczeniu. And the temperature goes from -20 to -90, -80. I temperatura z -20 przechodzi na -19, -18. And nothing is happening to the cube of ice. I nic się nie dzieje z kostką lodu. But you keep going from -80, -70, until -10, -5. I idziesz przez -17, -16, -15 do -10, -5. And nothing is happening to the cube of ice. I wciąż nic się nie dzieje z kostką lodu. But somebody told you if you turn on the heater, the ice will melt. Ale ktoś ci powiedział, że jeżeli włączysz ogrzewanie, to lód się roztopi. And you're like, what a stupid instruction. It doesn't work at all. I mówisz, to za głupia instrukcja, ona nie działa. No, you know what to do. Keep the heater on. Keep going. Wiesz, co robić. Po prostu włącz ogrzewanie i niech to się dalej dzieje. Go from -5 to 0 and above 0. And then the ice starts melting. Musisz dojść aż do zera i powyżej zera i wtedy lód zacznie topnieć. It's like with metta meditation the same. You think nothing is happening, but you are actually raising the temperature. Tak samo jest z medytacją metą. Dla niektórych właśnie na początku wydaje się, że nic się nie dzieje, ale tak naprawdę podnosisz tą temperaturę. And when you reach a certain point, it's like your cold heart starts to melt. I jeżeli osiągniesz odpowiednią temperaturę, to tak jakby twoje zimne serce zaczęło się rozpuszczać. And the same with gratitude. Keep practicing. Maybe this morning was the first time that you ever tried this kind of meditation on gratitude. I tak samo jest z wdzięcznością. Być może tego ranka to był pierwszy raz, kiedy praktykowałeś medytację wdzięczności. And you're like, what a stupid guided meditation. It didn't work at all. I możesz myśleć, że co za głupia medytacja prowadzona, ona w ogóle nie zadziałała. But maybe you're just still around the -18 mark. Ale może wciąż jesteś na tym gdzieś o -18 stopni. I need to keep practicing, keep trying. Po prostu praktykuj dalej, próbuj dalej. And also practice gratitude not only when you sit down in meditation and you make it really formal. I nie praktykuj wdzięczności tylko wtedy, kiedy siadasz do formalnej medytacji. Practice it in your daily life. When people give things to you, do things for you, say sadhu, sadhu. Praktykuj też to w życiu codziennym, kiedy ludzie robią dla ciebie coś dobrego, czyli coś dają i mów wtedy sadhu, sadhu. Or if they're not Buddhist, then just say thanks, because otherwise you'll sound like a crazy person. I jeżeli nie są to buddyści, to może powiedz po prostu dziękuję, żeby nie wyglądać jak świr. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Yes. Take every opportunity. This is why we monks don't have money. It's one of the reasons why. I właśnie bierzcie każdą okazję, by czuć wdzięczność. I to swoją drogą jest jeden z powodów, dlaczego mnisi nie mają pieniędzy. We can practice gratitude for everything we've been given. Dzięki temu praktykujemy wdzięczność za wszystko, co otrzymujemy. My clothes were given. Moje ubrania zostały wręczone. My food is given. Otrzymuję jedzenie. My flight ticket here was given. Nawet bilet, na samolot, którym tutaj przyleciałem, również był mi darowany. The roof above my head was given. Mój dach nad głową był darowany. All out of the generosity of people. Wszystko ze szczodrości ludzi. And that melts my heart. I to rozpuszcza moje serce. Yes. Okay. Czy jest coś, za czym Bhante najbardziej tęskni z życia świeckiego?
Okay, there are two questions connected. Drugie, jak misi mogą żyć bez muzyki? Okay, so there are two connected questions. All right. Well, first is there something which you, Bhante, miss most from the lay life? And second question is, how monks can live without music? Oh, I think, okay, maybe I should tell that story again of in the airplane that I told in Krakow. Być może powinienem powiedzieć tą samą historię, którą opowiedziałem w samolocie, którą mówiłem też w Krakowie. It'll be a bit of a long one, but why not? Ona będzie dość długa, ale czemu nie? But so, how can monks live without music? That's the question I'll answer first. Jak misi mogą żyć bez muzyki? To jest odpowiedź, na to pytanie odpowiem jako pierwsze. Well, first of all, when I was walking around, I heard some chanting from like a church or Swoją drogą, jak tam chodziłem na zewnątrz, to słyszałem takie chantingi jakby z kościoła. So you do get some music now and again. I więc czasami masz trochę muzyki. And it's much better than the chanting at Bodhinyana Monastery, I jest to znacznie lepszy chanting niż w klasztorze Bodhinyana. which is sort of infamous for his bad chanting. Ponieważ klasztor Bodhinyana jest niesławny za jego za złe chantowanie. Because we only chant at most once a week. Ponieważ my chantujemy najwyżej raz w tygodniu. And the monks can't even keep the rhythm, let alone the tone. A misi z Bodhinyana nie potrafią nawet utrzymać rytmu, a co dopiero tonu. When the bhikkhunis come over to join for a talk and join the chanting, then it's better. But if it's just the monks, it's terrible. Jeżeli mniszki dołączają, to wtedy jest znacznie lepiej, ale jeżeli są sami mnisi, to jest naprawdę strasznie. At those times, I wish I could live without music. W tych czasach życzę sobie, żebym żył bez muzyki. Anyway, I was going to talk about living without music. Yes. W każdym razie teraz przejdę do tego, jak można żyć bez muzyki. So, as monks, we are supposed to live without much entertainment in life. I jako mnisi mamy żyć praktycznie bez większej ilości rozrywki w naszym życiu. Except for the entertainment of stupid jokes and the entertainment inside of our here. Pomijając rozrywki, opowiadania głupich żartów i rozrywki związanych z naszym sercem. But when a monk takes an intercontinental flight on a luxury airplane, they get challenged. Ale jeżeli mnisi lecą międzykontynentalnie na jakimś samolotem, to wtedy są mają wyzwanie. Like when I took the airplane from Perth to here to what was it, Warsaw. Tak jak ja leciałem z Perth do Warszawy. Because what happened when we got in the airplane on the intercom, there was an announcement. I kiedy wszedłem do samolotu, to właśnie było takie ogłoszenie. Welcome to Qatar Airways. Witajcie w liniach Qatar. Please watch the safety briefing. Obejrzyjcie na taką instrukcję bezpieczeństwa. And after the safety briefing, and please enjoy any of the 4,000 plus options on our entertainment system. I po tej właśnie takiej instrukcji bezpieczeństwa, proszę, cieszcie się z ponad 4000 opcji rozrywki na naszej właśnie na tym wyświetlaczu. You know the little TV in front of you. Tam są takie małe telewizorki, ekraniki przed. With the headset and stuff, you know probably. I macie też wtedy słuchawki, pewnie wiecie o co chodzi. And then I thought, wow, 4,000 plus options. Wtedy pomyślałem, wow, ponad 4000 opcji. That I've got to see. To muszę zobaczyć. So I actually thought, this is a long flight. I allow myself to watch or listen to one thing. I wtedy pomyślałem, że to jest bardzo długi lot, więc pozwolę sobie obejrzeć albo posłuchać jednej rzeczy. I allow myself to break the rule for once. Pierwszy raz pozwalam sobie złamać tą zasadę. So I turned on the entertainment system. Więc włączam ten system rozrywki. And went browsing through all the movies. I przeglądam wszystkie filmy. And lots of things I don't know nothing about. I wiele rzeczy, o których nic nie wiem. But I saw a documentary called Life After Life.
Ale zobaczyłem dokument, życie po życiu. Or at least I thought it was a documentary. A przynajmniej myślałem, że jest to dokument. Because I actually have a book called Life After Life, which is about rebirth and that sort of stuff. Ponieważ mam ze sobą książkę, która też się nazywa Życie po życiu i dotyczy odrodzenia i takich rzeczy. And after 10 seconds of watching this, I realized, okay, this is not for me. I po 10 sekundach zorientowałem się, że to nie jest film dla mnie. Because it was like a lady giving birth or whatever. Ponieważ była tam kobieta, która dawała poród. So I didn't enjoy that at all. I nie było to dla mnie dobra rozrywka. And I was like, okay, that doesn't count. I still can watch something or listen to something. I wtedy myślałem, okej, to się nie liczy, wciąż mogę obejrzeć jeszcze jedną rzecz. Went through all the movie titles, nothing that really interested me at all. I przeglądałem wszystkie te tytuły filmów i nie było nic, co by mnie zaciekawiło. And now I went to even to the kids section. I przyszedłem nawet do sekcji dla dzieci. Nothing. Nic. Not even Frozen was interesting. Nawet Frozen nie było interesujące. So I went to the music section. I przyszedłem do sekcji muzycznej. And this is where somebody like me can get really challenged. I to jest właśnie miejsce, gdzie ktoś taki jak ja może naprawdę być jakby wyzwany. Because I used to be a musician as a layperson. Ponieważ byłem muzykiem jako osoba świecka. And wherever I went, from a young boy, I had my Walkman on. I od małego dziecka, gdziekolwiek szedłem, to miałem na sobie słuchawki z Walkmanem. And then years later, I had my Discman on. I później miałem Discmana. Or my MP3 player A later. później miałem odtwarzacz MP3. Always music, always music. Zawsze muzyka. So I went through the music section. I przeglądałem sekcję muzyczną. And it had some of my favorite albums from when I was a layperson. I było tam kilka moich ulubionych albumów z czasów, kiedy byłem osobą świecką. The Black Album by Metallica. Album Black, Metallica. The entire collection of Pink Floyd. Cała dyskografia Pink Floydów. And Jazz Album. Albumy jazzowe. But I can honestly say with the full honesty in my heart, I wasn't interested at all. Ale mogę z całą szczerością serca powiedzieć, że nie interesowało mnie to. I did not want to listen to the dark side of the moon, Już nie chciałem słuchać Ciemnej Strony Księżyca, which is an album by Pink Floyd, co jest albumem Pink Floydów, which was probably one of my favorite that I ever listened to. który był jednym z moich ulubionych, kiedy słuchałem ich jako osoba świecka. I really didn't want to destroy my peace inside. Naprawdę nie chciałem zaburzyć swojego wewnętrznego spokoju. But then I found the album that I actually did listen to. Ale wtedy znalazłem ten album, którego naprawdę posłuchałem. So I admit here that I listened to an album on the airplane. I przyznaję, że posłuchałem albumu na samolocie. And you know what it was? Wiecie, co to było? Forest sounds. Dźwięki lasu. Birds and wind and rain. Ptaki, wiatr i deszcz. Just like in my hut in Australia. Tak jak w mojej chatce w Australii. And I was so peaceful and content. I byłem bardzo spokojny i zadowolony. And then I thought, wow, I passed the test. I wtedy pomyślałem, wow, przeszedłem próbę. I didn't even know it was a test at the beginning because I honestly allowed myself to listen or watch anything that I wanted. I nawet nie wiedziałem na początku, że to jest próba, bo naprawdę przyzwoliłem sobie obejrzeć czy posłuchać jednej rzeczy. But I ended up listening to forest sound. Ale zakończyłem na posłuchaniu dźwięków lasu. And then I thought, my monk's life is working. Wtedy pomyślałem, że moje życie mnicha naprawdę działa. I've let go of music. Odpuściłem muzykę. I don't need it anymore. Nie potrzebuję jej już więcej. Because I found something more beautiful. Ponieważ znalazłem coś jeszcze piękniejszego. And it took some time. Yeah. To zajęło mi trochę czasu. It doesn't happen from one day to the other. It doesn't happen when you put on the robe, you suddenly let go of everything. To nie dzieje się z dnia na dzień, to nie jest tak, że wkładasz szatę i już nie odpuszczasz muzykę. And I'm sure there may be times in the future that I wish I could go back to the airplane and listen to Dark Side of the Moon. Być może będzie jeszcze kiedyś taki moment, że pomyślę sobie, że chciałbym wrócić do samolotu i posłuchać Ciemnej Strony Księżyca. But at least
at that point in time, I was content without it. Ale przynajmniej w tym momencie czasu byłem zadowolony bez tego. Yeah, what was the other question? Jakie było inne pytanie? The first one? What do you miss most from LA life? If there is anything you miss most. I can't say now, but at the beginning, my parents. Teraz nie wiem, co powiedzieć, ale na początku mojego życia monastycznego najbardziej tęskniłem za swoimi rodzicami. But now, I hope my mother's not watching, but teraz mam nadzieję, że moja mama nie ogląda. I'm actually okay with not seeing my parents. Jest mi już okej z tym, że nie widuję moich rodziców. But I'm going to see them next week. Ale idę ich odwiedzić w przyszłym tygodniu. After 4.5 years of not seeing them because of COVID. Po 4,5 roku niewidzenia ich przez COVID. So what would I miss now? I don't know. What do I miss now the most? Za czym teraz tęsknię najbardziej? Nie wiem. Well, there's one joke we monks sometimes make. Jest taki jeden żart, który mnisi czasami robią, czy mówią. It's like, I want to be a monk, but I also want a day off per week. Że chcę być mnichem, ale chcę mieć jeden dzień, wolnego. Because when you're a monk, you are monk full time. Ponieważ jeżeli jesteś mnichem, to na pełny etat. Many of you work full time, but that is not really full time. Wielu z was pracuje na pełen etat, ale wierzcie mi, że to nie jest pełen etat. I have my job 24 hours a day, 7 days a week. Ja jestem w mojej pracy 24 na godzinę przez 7 dni w tygodniu. So occasionally we joke, Ajahn Brahm, can I take a day off? Czasami żartujemy, Ajahn Brahm, czy mogę mieć jeden dzień wolnego? But that's just joking, of course. Ale to oczywiście są tylko żarty, to nie działa w taki sposób. Okay. Is that right that the only way to enlightenment is eradicating oneself from all sankharas? Or maybe it is some story as with weeds and the gardener? To przetłumaczę. Czy to jest prawdą, że jedyną drogą do oświecenia jest wymazanie siebie z wszystkich sankar, czyli mentalnych formacji? Czy może jest tak jak z tą historią o chwastach i ogrodnikach? The only way to enlightenment is the Eightfold Path. Jedyną drogą do oświecenia jest ośmioraka ścieżka. Which is consisting of good behavior, meditation and right understanding. Która składa się jakby z takiego dobrego zachowania, medytacji i mądrości. Yes. Okay. That's the answer. To jest odpowiedź. It's the Eightfold Path. It's not, you don't have to think much about it. The Buddha said it many times. To jest ośmioraka szlachetna ścieżka. Buddha mówił o tym wielokrotnie, nie musicie o tym tak dużo myśleć. It even says it literally in the Dhammapada, which is verses, very famous Buddhist verses. Dokładnie tak to też jest powiedziane w Dhammapadzie, które są jakby takimi poetyckimi wersami buddyjskimi. It says, no, I don't remember it literally, but it says, the only way is the Eightfold Path. Właśnie w Dhammapadzie, nie pamiętam tego dokładnie, ale jest to coś w stylu, że jedyną ścieżką jest ośmioraka szlachetna ścieżka. To the purification of the mind or something like that. Do oczyszczenia umysłu, czy coś w tym stylu. So that's it. And you can think about it in various ways, but that's the way. Yeah. Możecie myśleć o tym wiele sposobów, ale oto jest sposób. Czy może mnich opowiedzieć jakiś dobry dowcip związany z medytacją? Could the monk, could you please tell some good joke about meditation? I know about meditation. Or connected to meditation. Connected with meditation. What do you call
a wolf that's meditating? Jak nazywa się wilk, który medytuje? A werewolf. Okay. A werewolf, czyli świadomy wilk, ale to też jest wilkołak. Werewolf. To jest taka gra słów. I've also a joke about a pirate that's not mindful. Jest też żart o piracie, który nie jest uważny. But it's quite long, so maybe we take a little break to go to toilet and stretch a bit. Ale to jest dość długi żart, także może zrobimy małą przerwę na toaletę i na rozprostowanie nóg. See you in 5 minutes. Do zobaczenia za 5 minut. We never get it. Yeah, I think we will have to pass some but. And if you really want to go throughout the whole night, then I might need a shift changer of my post.
All right, thank you for airing out the room. Dziękuję za przewietrzenie pomieszczenia. It does make it more pleasant, yes. To faktycznie sprawia, że jest przyjemnie. Dziękuję. So, let's have a vote. Do we want to continue with the question, or do we want the joke of the mindless pirate? A więc zagłosujmy, czy chcemy kontynuować kolejne pytanie, czy chcemy kawał o bezmyślnym piracie. If you don't want the joke and continue with the questions, raise your hand now. Jeżeli nie chcecie żartu i kontynuować pytaniami, podnieście rękę. If you want the joke, raise your hand now. Kto chce żartu? Somebody wanted both, I believe. But okay, it's the joke then. I'm sorry for those who wanted the serious answer. A więc przegłosowany został, że żart i przepraszam tych, którzy chcieli od razu przejść do bardziej poważnych rzeczy. But somehow I'll answer them all, somehow. Ale odpowiem na obydwie opcje, i tą poważną, i tą żartobliwą. Maybe instead of the last Dhamma talk, we just do more questions and answers, for example. A, o to chodzi, że zamiast być może ostatniej mowy Dhammy, po prostu zrobimy kolejną sesję pytań i odpowiedzi. So, the joke, or at least I hope you find it funny. This is one of my favorites anyway. Okej, a więc przechodzimy do kawału. Mam nadzieję, że będzie dla Was zabawny. Przynajmniej dla mnie jest to jeden z moich ulubionych. Creating high expectations already. Od razu zacząłem już tworzyć wysokie oczekiwania. Which is always a bad idea when you're telling jokes. Co jest zawsze bardzo złym pomysłem, kiedy opowiadasz kawał. Anyway, they were gonna shoot the next Pirates of the Caribbean movie. Mieli nakręcić kolejny film Piraci z Karaibów. But Johnny Depp was involved in a court case. In what? In a court case. Okej, ale Johnny Depp miał sprawę w sądzie. Because monks don't watch the news, but somehow even that news reached me. Ponieważ misi nie oglądają wiadomości, ale jakoś ta wiadomość dotarła do mnie. Which must mean it was something really important. To musiało być coś naprawdę bardzo ważnego. Everybody should know about. Coś, o czym powinien wiedzieć absolutnie każdy. Anyway, so Johnny Depp couldn't come and they wanted to shoot the next Pirates of the Caribbean movie. W każdym razie nie mogli wziąć Johnnego Deppa i tak chcieli nakręcić kolejną część Piratów z Karaibów. So the director went to find a new pirate. A więc reżyser chciał znaleźć nowego pirata. And he had auditions for a new pirate. I były takie rozmowy kwalifikacyjne dla nowych piratów. And many people came, but one looked perfect. I przyszło wielu ludzi, ale jeden wyglądał doskonale. Because this was an actual pirate. Ponieważ to był prawdziwy pirat. With a wooden leg. Z drewnianą nogą. A hook on his hand. Z takim hakiem zamiast dłoni. And the eye patch. I z zasłoniętym okiem. Fully complete pirate. W pełni taki skompletowany pirat. And the director asked the pirate, "Wow, you look like a fully complete pirate. Tell me, how did you get that leg?" I dyrektor zapytał, wow, wyglądasz jak naprawdę prawdziwie kompletny pirat. Co się stało, że masz taką nogę? And the pirate said, "Arg, matey, I'll tell you." I pirat powiedział, arg, matey. I'll tell you. Opowiem ci. We were sailing in the Caribbean Sea and a shark jumped on board. Płynęliśmy przez Morze Karaibskie i rekin skoczył na pokład. And bit my leg right off. I ugryzł moją nogę. Arg. Arg. Quite a story, don't you think? Good story? Quite a story. To niezła historia, prawda? Wow, indeed, quite a story, said the director. Now tell me,
how did you get that hook? No to naprawdę niezła historia, ale powiedz, jak sprawiłeś, że masz ten hak? Arg, you made it. Arr, mate. And he drank some of his rum. I wypił trochę rumu. I'll tell you, that was a good story as well. Opowiem ci, to też była dobra historia. We were sailing in the Mediterranean and we got boarded by another pirate ship. Płynęliśmy przez Morze Śródziemne i tam napotkaliśmy inny piracki statek. And a sword fight, and they cut my hand right off. I wywiązała się walka na miecze i ktoś obciął mi rękę. Arg! Arr. You even have the pirate laugh. Masz nawet piracki śmiech. Wow, quite a story, said the director. Wow, to naprawdę niezła historia, rzekł reżyser. Now tell me, how did you get that eye patch? Teraz powiedz mi, w jaki sposób miałeś tą zasłonę na oko. Quite a story, mate. To też jest niezła historia. We were sailing near the Strait of Gibraltar. We were sailing in the Atlantic Ocean. Okej. Żeglowaliśmy po Oceanie Atlantyckim. And I heard a seagull. I słyszałem mewę. Mill, yeah, mill. And I looked up and it pooped right in my eye. I spojrzałem w górę i zrobiła kupę prosto na moje oko. And then the director said, but that bird shits in your eye, that does not give you an eye patch. Ale przecież kupa w twoim oku nie sprawia, że masz zasłonę na oku. And then the pirate says, no, but that was just one day after I got that hook. Ale to było jeden dzień po tym, jak już dostałem ten hak. So the moral of the story is, if you ever get a hook, please be mindful. Ale morał tej historii jest taki, że kiedykolwiek będziesz mieć hak, to proszę bądź uważny. I don't know really how that connects to meditation. Nie wiem, w jaki sposób to łączy się z medytacją, ale cóż. Well, all joking aside, it does connect. Ale tak zawsze na bok, to w sumie trochę się łączy. Because you might know my teacher Ajahn Brahm also makes a lot of jokes. Ponieważ mój nauczyciel Ajahn Brahm również żartuje naprawdę dużo. And he's not just doing that to be the funny guy and to be liked. I robi to nie tylko po to, żeby być lubianym i żeby być tym zabawnym mnichem. And I am also not making jokes to be like Ajahn Brahm. I ja też nie żartuję tylko po to, by być jak Ajahn Brahm. We make jokes because it uplifts the mind. Żartujemy, ponieważ to uskrzydla umysł. Especially in retreats like this, sometimes people become way too serious about meditation. Zwłaszcza na odosobnieniach takich jak to, ludzie są zbyt poważnie podchodzą do medytacji. This takes all the brightness out of the mind. I to zabiera całą jasność z umysłu. And without a bright mind, it's very hard to meditate. I bez takiego świetlistego umysłu bardzo trudno się medytuje. So jokes like this take away some of the tension. I takie żarty rozpuszczają wiele napięć. And the Dalai Lama also once said, if people laugh with their mouths open, that's when you can throw in the pill of wisdom. I Dalai Lama, kiedy ludzie śmieją się tak bardzo, że mają aż otwarte usta, to wtedy możesz wrzucić tam pastylkę mądrości. Because when you're happy and bright, your mind is more receptive. Ponieważ jeżeli jesteś taki lekki i szczęśliwy, to twój umysł jest bardziej otwarty, bardziej receptywny. Okay, so maybe you're receptive to some other answers. I dzięki temu być może będziecie bardziej otwarci, receptywni na jakieś inne pytania i odpowiedzi. Jak zostać mnichem? How to become a monk? How to become a monk? Step 1. Jak zostać mnichem? Krok pierwszy. No, how to become a monk is, first of all, you have to have the intention to let go of the lay life. Po pierwsze, musisz mieć intencję, by odpuścić życie świeckie. And then in Bodhinyana Monastery, at least, you live for a while as a lay person to check out if the life is for you.
W klasztorze Bodhinyana jest tak, że na początku musisz tam pozostać jakiś czas w klasztorze jako osoba świecka, by sprawdzić, czy to życie w ogóle jest dla ciebie. And after a year as a layperson in Bodhinyana monastery, you can become what we call a novice monk. I po roku takiej służby w klasztorze Bodhinyana możesz stać się czymś, co nazywamy bycie mnichem nowicjuszem. And as a novice monk, you have less rules and it's a little bit easier. I jako nowicjusz masz troszeczkę mniej zasad i jest to ogólnie troszeczkę łatwiejsze. And then after a year in Bodhinyana monastery, you can become a full monk. I po roku możesz zostać pełnym mnichem bhikkhu. And the way you become a monk is by asking a preceptor, which is like somebody who is your teacher, like Ajahn Brahm in our case. I by zostać mnichem musisz zapytać swojego preceptora, na przykład Ajahna Brahma w naszym przypadku. Who also has to have what we call a sangha, a group of monks of at least 4. I musi być obecna tak zwana sangha przynajmniej 4 mnichów. And then that sangha, if you ask them, they ordain you. I wtedy ta sangha, jeśli ich poprosisz, może cię wyświęcić. And you could even say it's in a way demanded of the monks that they ordain other monks. W pewnym sensie można powiedzieć, że jest to obowiązek mnichów, by wyświęcali innych mnichów. It's one of our functions as monks in life is to make sure that there are also other monks. To jedną z naszych funkcji właśnie jako mnichów jest to, byśmy sprawiali, by byli też inni mnisi. And in case of nuns, and by this I mean now fully ordained nuns called bhikkhunis, the process is a tiny bit different, but essentially the same. I w przypadku mniszek, i mam tutaj na myśli w tej sytuacji bhikkhuni, czyli w pełni wyświęcone mniszki, proces jest troszeczkę inny, ale niemalże taki sam. Some of you might know there's a bit of controversy about ordination of bhikkhunis. Niektórzy z was mogą wiedzieć, że są pewne kontrowersje wokół wyświęcania bhikkhuni, czyli pełnych wyświęconych mniszek. When Ajahn Brahm assisted in a way in the ordination of bhikkhunis, he got a lot of backlash. Kiedy Ajahn Brahm jakby wspierał wyświęcanie pełnych bhikkhuni, było takiej sporo kontry. And he was asked by his friends to say that the ordination of the bhikkhunis was not valid. I był poproszony przez swoich przyjaciół, by powiedział, że te ordynacje bhikkhuni były nie były, że nie miały ważności. And I don't know if he ever said this in public, but I'm sure he won't mind me sharing it here, what he taught the monks. I nie wiem, czy mówił to publicznie, ale myślę, że nie będziecie mieć nic przeciwko, jeżeli powiem to, co powiedział mnichom. He said, I could not say that the ordination was not valid. Nie mogłem powiedzieć, że ordynacja nie była ważna. Because it was valid and it is the duty of monks to assist in the ordination of bhikkhunis. Ponieważ ordynacje były ważne, a to jest obowiązek mnichów, by sprawić, by mnisi i mniszki istniały. So I did not have a choice. A więc nie miałem wyboru. Anyway, that's not really your question, but that's what came up. To nie jest do końca odpowiedź na to pytanie, ale to jest to, co przyszło. Because we think too much in questions like this only about monks. Ponieważ w pytaniach takich jak to za dużo myślimy tylko o mnichach. We should also think about the nuns as well. Powinniśmy myśleć również o mniszkach. Anyway, if you want to become a monk, then come and talk to me. Jeżeli naprawdę chcesz zostać mnichem, to przyjdź i porozmawiaj ze mną. Because that is amazing. Ponieważ to jest wspaniałe. Anyway, next question. Następne pytanie. Mam pytanie o Anapanasati. Co Bhante myśli o naukach Ajahna Thanisaro, Ajahna Fuanga i Ajahna Lee o tym, że oddech to nie tylko powietrze dostające się do naszego ciała, ale również jest to energia przechodząca przez wszystkie pory naszej skóry, ścięgna i kości, i jednym z kroków Anapanasati jest nauczenie się obserwowania tej energii w naszym całym fizycznym ciele. I have a question about Anapanasati. What do you think, Bhante, about teachings of Ajahn Thanisaro, Ajahn Fuang and Ajahn Lee about that the breath is not just the air that comes to our body, but it's also energy that comes through all our skin and in general all the cells and bones. And one of the steps of Anapanasati is to learn how to observe this energy in our whole physical body.
I'm not very familiar with those teachings myself. Nie jestem szczególnie zaznajomiony z tymi naukami. So I can't really say what I think about them specifically. A więc nie mogę tak do końca się odnieść, co tak dokładnie o nich myślę. But I'm not familiar with anapanasati. One of the steps to be watching like breath energy in the body. Ale nie kojarzę takiej nauki w tych krokach anapanasati, że powinniśmy być uważni energii w naszym ciele. The Buddha laid down certain steps for anapanasati. Buddha podał pewne kroki właśnie tej medytacji anapanasati. But as far as I know, that is not one of them. But as I interpret them, that's not one of them. Tak jak ja interpretuję te kroki, to nie ma tam takiego kroku. But that's not to say that it can't be useful. If you find it useful, then I'm not going to stop you doing that. Ale to nie znaczy, że to nie jest użyteczne. Jeżeli jakby dla ciebie jest to użyteczne, to jest dobre. But maybe I should explain how I see the progress in anapanasati. Ale może powinienem wyjaśnić, jak ja widzę właśnie tę sekwencję, ten rozwój tej medytacji oddechu. Because I told you before, invite the breath in, focus on the breath. But what happens then? Ponieważ mówiłem wam wcześniej, że zaproś oddech do siebie, obserwuj oddech, ale co wtedy się dzieje? What happens then is if you stay with the breath for a long time and find a lot of peace. Co się dzieje, to jeżeli zostaniesz z oddechem długo i znajdziesz wiele spokoju, are just happy to be breathing in, breathing out and don't have much worries at all. I cieszysz się z tego, że wydech i o nic się nie martwisz. And don't start messing around with the breath. Just let it be natural. I jakby nie ingerujesz w oddech, pozwalasz mu być naturalnym. Then, because nothing much is happening, the breath starts fading away from your awareness. I ponieważ niewiele innego się dzieje, to oddech jakby zaczyna znikać z twojej świadomości. And it gets replaced by joy instead. I zamiast niego pojawia się radość czy błogość. What the Buddha called piti and sukha. To, co Buddha nazwał piti i sukha. And this piti sukha becomes your next object of meditation. I ta piti sukha staje się kolejnym obiektem medytacji. No longer the breath, but these mental feelings of happiness and delight. Już nie oddech, ale te mentalne uczucia radości i błogości. There is a certain progress in meditation. You start off quite coarsely with the body as a whole. Jest pewna sekwencja medytacji. Na początku zaczynamy od takich bardziej gruboskórnych rzeczy, jak właśnie całe ciało. Then you focus inside on the breath. A później skupiasz się coraz bardziej głębiej na oddechu. And at the beginning the breath is quite coarse, but it becomes more subtle and more subtle. I na początku oddech jest taki szorstki, gruboskórny, ale z czasem staje się coraz bardziej subtelny i subtelny. And this slowing down and making the breath more subtle is also one of the steps that the Buddha taught as well. I właśnie to spowalnianie i to, że oddech staje się coraz bardziej subtelny i delikatny, jest jednym z tych kroków, o których mówił Buddha. And then that gets replaced by an even more subtle object, just joy and pleasure. I wtedy zastępuje to jeszcze bardziej subtelny obiekt, jakim jest radość i błogość. And then the Buddha said, brighten this joy and pleasure, brighten the mind. I wtedy Buddha powiedział, rozświet jeszcze tą radość i szczęście, rozświet umysł. This is where those experiences can happen that I talked about yesterday called nimittas. I wtedy mogą się pojawić te doświadczenia, o których mówiłem wczoraj, które nazywają się nimitty. And when you reach those nimittas, then the Buddha said, the practice is to liberate the mind. I wtedy, kiedy pojawiają się te nimitty, to Buddha powiedział, praktykuj tak, by wyzwolić umysł. Which means to liberate it from the last subtle hindrances that still exist, the last little bits of restlessness, fear, maybe a little bit of sleepiness still. I wtedy Buddha mówił właśnie o jakby oczyszczaniu takich ostatnich, najbardziej subtelnych splamień, że może pozostało troszeczkę niepokoju, troszeczkę lęku. Basically means liberating it from the last little bit of sense of self that you might still have. Innymi słowy, jest to wyzwolenie poprzez oczyszczanie się z ostatniego jakby poczucia ja, jakie jeszcze tam gdzieś się, jeszcze gdzieś tam się krząta. And if you let go of that, then you go into deep meditations called the jhana. I jeżeli odpuścisz to całkowicie, to wtedy wchodzisz w głębokie medytacje, które nazywają się dżany.
And then the Buddha doesn't give much more instructions because the jhanas happen by themselves, and you cannot do anything inside them actually. I dalej Buddha nie daje zbyt wiele instrukcji, ponieważ te dżany dzieją się same i nie możesz tam już za wiele jakby tak wolitywnie uczynić. This is the weirdest thing. Inside the jhanas, there's no control at all. To jest najdziwniejsza rzecz, że w dżanach nie masz żadnej kontroli. So therefore there is no real instructions on how to progress in them. I przez co nie ma żadnych instrukcji jak się w nich rozwijać, jak przez nie przechodzić. They just progress naturally. One rozwijają się, otwierają naturalnie. And if you want to know more about that, then read my teacher's book, Ajahn Brahn's book called Mindfulness, Bliss and Beyond. I jeżeli chcesz się o tym dowiedzieć więcej, to przeczytaj książkę Ajahna Brahma, Mindfulness, Bliss and Beyond. I'll tell you how it's translated to Polish. Na polski przetłumaczona sekretne techniki medytacyjne buddyjskiego mnicha. Okay. It's a strange translation to Polish. All right. Bliss and Beyond. Yeah. All right. Yeah, I think it's also sold under different titles nowadays. Happiness through meditation, I think, also. I w sumie ta książka jest sprzedawana dzisiaj też w innych tytułach, na przykład Happiness through Meditation. Okay. How is everybody feeling? Can we continue a bit more? Jak się czujecie? Czy chcecie kontynuować? Okay. Let's continue a bit more. Otherwise we never get through all this. Kontynuujmy, bo inaczej nigdy nie wyczerpiemy tych pytań. Jak medytować, kiedy jesteśmy świadomi, że możemy umrzeć z powodu na przykład choroby? How to meditate when we are aware that we could die, for example, from sickness? Just the same still. W taki sam sposób. Because meditation, you're in the present moment. Ponieważ medytacji jesteś w chwili obecnej. We can all die at any moment, not just sick people. Każdy z nas może umrzeć w każdej chwili, nie tylko ludzie chorzy. If I recall correctly, just before I left Bodhinyana Monastery, there was a friend of a monk just passed away in the middle of the night. Jak dobrze pamiętam, to właśnie zanim opuściłem klasztor Bodhinyana, to przyjaciel kogoś umarł w środku nocy. Oh yeah, it was my upatak, my assistant monk in the weekend that I taught in Perth, which I mentioned earlier. He died? No, his friend. To przyjaciel upataka, czyli takiego asystenta, mnicha asystenta, właśnie umarł w środku nocy. And his friend was still quite young and just died out of nowhere. I ten człowiek był młody i po prostu tak umarł bez powodu, można powiedzieć. And sometimes sick people, they seem to live forever. Czasami ludzie chorzy wydaje się, że żyją wiecznie. So, life is unpredictable for everybody. Także życie jest nieprzewidywalne dla każdego. But the contemplation of death is also one of the ways to meditate, actually. Ale tak swoją drogą, to kontemplacja śmierci jest jedną z metod medytacji. Can be challenging for people, and I usually don't teach it in retreats or something, but the Buddha taught that as well. Ona jest dość wyzywająca dla ludzi i z reguły nie uczy jej na odosobnieniach, ale Buddha uczył tej medytacji. To reflect how it is the nature of every living being to die. By dokonywać refleksji nad tym, że naturą każdej istoty jest umrzeć. And that we have to let go of the world and our possessions, and our families. I że umierając musimy odpuścić świat, nasze rodziny, to co posiadamy. And by doing that reflection, you can actually, at first it might be frightening, but you learn to accept the nature of life. Na początku, robiąc takie refleksje, może się to wydawać straszne, ale z czasem uczysz się akceptować naturę życia. And so that upatak in that weekend with me, that assistant in that weekend, when he learned that his friend had died, he was not emotional. I ten asystent, kiedy dowiedział się, że jego przyjaciel zmarł, nie poddał się emocjom. And he told me that it's the nature of life, so he accepted it. I powiedział, że taka jest natura życia i to po prostu zaakceptował. Which was quite different. A young lady who came to me and asked a question after the talk. I to było troszeczkę inne niż młoda pani, która po mowie przyszła zadać pytanie. She said, I have a question, but I'm gonna cry if I ask it.
Mam pytanie, ale rozpłaczę się, jeżeli je zadam. So I asked some people to leave and then to ask her question. My assistant was still there. A więc poprosiłem innych, żeby wyszli i wtedy mogła zadać swoje pytanie. And she said, a person very close to me is very sick, and she started crying. I powiedziała, że osoba bliska mi jest bardzo chora i zaczęła wtedy płakać. And is only given a very short time to live. And now I'm really sad. I tej osobie pozostało bardzo mało czasu życia, jest z tym bardzo smutna. And then I told her, you're acting like they are dead already, but they're still alive. I wtedy powiedziałem, że zachowujesz się tak, jakby ta osoba już umarła, a przecież ona nadal żyje. So first of all, enjoy the time you still have. And second of all, you never know what's going to happen. Po pierwsze, ciesz się z tego czasu, który jeszcze masz z tą osobą, a po drugie, nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Many people have overcome very bad sicknesses. Wielu ludzi przezwyciężyło naprawdę ciężkie choroby. So you don't know if they're gonna die soon or not. Także nie wiesz, czy one umrą szybko, czy nie. Why I am crying during meditation? Dlaczego płaczę podczas medytacji? Yeah, that's good to be crying during meditation. To dobrze płakać podczas medytacji. There could be various reasons for it, though. I would have to speak to you more personally to know specifics. Jest wiele powodów, z których można płakać podczas medytacji. Musiałbym porozmawiać z tobą personalnie, by się dowiedzieć. But one reason could be that you're opening up your heart to life and to yourself. Jednym z powodów jest to, że po prostu otwierasz swoje serce na siebie i na życie. You learn perhaps that you've been causing a lot of suffering in your life, way too hard on yourself. Na przykład odkrywasz, że powodowałeś sobie bardzo dużo cierpienia w swoim życiu, będąc dla siebie ostrym. And when people like me tell you to be content, happy that you are a wonderful leaf, even if you're broken, you realize that it is true. I właśnie tak jak mówiłem, że można być zadowolonym i szczęśliwym nawet z tego, że jest się jak ten taki nadłamany liść, to właśnie w ten sposób jakby odkrywasz tą akceptację. And you open up to the love inside yourself. I otwierasz się na miłość, która jest w tobie. There could also be other reasons, many reasons. And Ajahn Chah once said, Ajahn Chah is the teacher of Ajahn Brahm. He once said, if you haven't cried deeply a number of times, then you haven't really started the practice yet. I mogą być inne powody. I Ajahn Chah, nauczyciel Ajahna Brahma, powiedział, że jeżeli nie płakałeś głęboko, to tak naprawdę jeszcze nie zacząłeś takiej prawdziwej praktyki. Because when we learn about ourselves, about the suffering we've been causing ourselves, Ponieważ jeżeli uczymy się o sobie i o tym cierpieniu, które powodowaliśmy, then we open up to ourselves. wtedy otwieramy się na siebie. And especially when you get the deep meditations and you see how much suffering life was, then you will come out and you can't help but crying. I kiedy wchodzisz w głęboką medytację i uświadomisz sobie, jakim cierpieniem do tej pory było twoje życie, to nie możesz powstrzymać się od płaczu. And then you start seeing some of the truths that the Buddha taught. I wtedy zaczynasz widzieć prawdę, o których mówił Buddha. When he said, for example, in the fire sermon, that life is like burning, it's hurting. I wtedy mówił na przykład w kazaniu ognia, że życie, że wszystko w życiu płonie, wszystko jest krzywdą. Then compassion arises within you. Wtedy współczucie powstaje w twoim sercu. One time in Bodhinyana Monastery, we were chanting the fire sermon, which is a discourse by the Buddha, which takes about 20 minutes to chant. Jednego razu w klasztorze Bodhinyana czantowaliśmy właśnie kazanie ognia i jakby czantowanie zajmuje około 20 minut. And it starts with Saban Aditam, everything is burning. I zaczyna się to od słów Saban Aditan, co oznacza, że wszystko płonie. The mind is burning with anger and desire. Umysł płonie gniewem i pożądaniem.
And when I heard Sabang Adita, I started crying really loud because it came really close to me at that time. I wtedy, kiedy właśnie czantowaliśmy Sabang Adita, że wszystko płonie, to bardzo głośno zapłakałem, ponieważ bardzo mnie to dotknęło w tej chwili. And I could not chant anything of the entire sutta. I już dalej nie w stanie czantować. I was just crying aloud throughout the whole sutta. Po prostu płakałem głośno podczas całej tej sutty. But monks and nuns know what is going on when something like that happens to another monk. So they just let me release my emotion. Ale mnisi i mniszki wiedzą, co się dzieje w takim czasie, kiedy ktoś płacze i po prostu pozwoli im jakby oczyszczać się z tych emocji. And also when I ordained, I cried as well. Tak samo, kiedy byłem wyświęcany, to również płakałem. And when you cry, it's always a certain release. You let go of something. To zawsze jest to pewne uwolnienie, uwalniasz się z czegoś. So don't worry if you cry during meditation. I cry even during chanting. A więc nie martw się, że płaczesz w medytacji. Ja płaczę nawet podczas chantingu. You're saying that the different meditation methods are like tools in a toolbox. Yet, isn't using them all like digging for the water for 3 meters each place instead of focusing on one place, one technique to dig deeper? Mówisz, że używanie różnych metod medytacyjnych jest jak posiadanie różnych narzędzi, jakby w takim pudle na narzędzia. Ale czy nie jest tak, że to jest jak kopanie jakby po wodę przez 3 metry w różnych miejscach, zamiast skupić się na jednym miejscu, czyli jednej technice, by dotrzeć głębiej? No, because meditation is not about digging in one place. Nie, ponieważ medytacja nie polega na kopaniu w jednym miejscu. Inside of our minds there's all sorts of obstacles, all sorts of hindrances. There's all sorts of things going on that block peace. W naszych umysłach jest wiele przeszkód, wiele splamień, wiele rzeczy, które odgradzają nas od spokoju. You've heard before, some people are struggling with sickness and death. Jak słyszeliśmy wcześniej, wielu ludzi zmaga się z chorobą i śmiercią. Which is something we all have to face, and we're all have certain ill will and restlessness, doubt. I to jest coś, z czym wszyscy musimy się mierzyć. Mamy pewną właśnie niepokój, złą wolę, wątpliwości. Sadness, too much energy, too little energy, all sorts of things. Smutek, zbyt wiele energii, zbyt mało energii, różnorakie rzeczy, z którymi się mierzymy. And if you think meditation is just digging in one place and doing one thing, then you're only maybe tackling one of all of those things. I jeżeli myślisz, że medytacja jest jak kopanie w jednym miejscu, to być może radzisz sobie tylko z jedną z tych rzeczy. In my experience, it helps to have different techniques to treat different mind states. Z mojego doświadczenia lepiej mieć wiele technik, które zaradzają różnym stanom umysłu. However, if you find my teachings confusing and you prefer to just take a spade and go digging, then by all means, please do. Ale jeżeli odnajdujesz moje nauki jako konfundujące i wolisz właśnie po prostu kopać w jednym miejscu, skupiać się na innej technice, to proszę rób tak. Because sometimes to be given many different meditation techniques actually causes doubt in people. Ponieważ dla niektórych faktycznie posiadanie zbyt wielu metod powoduje konfuzję czy wątpliwości. Especially if you may be new to meditation, it may be a bit confusing. Zwłaszcza jeżeli jesteście nowicjuszami w medytacji, to może być to konfundujące. To those people, I suggest to stay with the meditation on the breath and use that as your main meditation method. I dla takich osób sugeruję, że możecie właśnie pozostać z medytacją z oddechem jako waszą po prostu jedną medytację na ten czas. Nie jestem lekarzem. I'm not a doctor, so I don't know how to. Co poprzy moje życie i sprawia, że życie trwa? Okej, chyba co podtrzymuje moje życie i sprawia, że życie trwa?
Okay, so what is like sustaining life and makes the life goes on? Craving. Pragnienie. That's all. Następny. W medytacji, kiedy ciało i umysł się dobrze wyciszą i uspokoją, powstaje przyjemność. To niestety powoduje ekscytację umysłu. Wydaje mi się uniknąć ekscytacji i utraty uważności, ale nie mam na to pewnego sposobu. Czy istnieje jakiś? Okay. In meditation, when body and mind are well silenced and calmed, there arises pleasure, but it creates excitation of mind. Sometimes I am able to avoid excitation and losing mindfulness, but I don't have a sure method. Is there one? Right. So this is sort of what I talked about before when I gave a short summary of the steps of Anapanasati. To odnosi się do tego mówiłem już wcześniej, kiedy dawałem takie krótkie podsumowanie kroków Anapanasati. When pleasure arises in the mind, like what we call the Piti Sukha. Kiedy pojawia się przyjemność w umyśle, którą nazywamy Piti Sukha. And then the Buddha also thought about calming it. I Buddha uczył również o uspokajaniu. And because when this pleasure arises, it can be very powerful and it can be quite unsettling in a way. It can be something that frightens us even. Ponieważ ta przyjemność czasami jest bardzo potężna, aż do tego poziomu, że może być straszna czy przerażająca. I dlatego Buddha uczył też jego uspokajania. Because it can be a very powerful emotion, a very powerful feeling. Ponieważ to może być naprawdę potężna emocja, naprawdę potężne uczucie. And the way to deal with it is to slowly get used to it. I sposób, by sobie z tym radzić, to po prostu powoli się do tego przyzwyczajać. It's like a small child learns to swim. They first go in the low water. To tak jak dziecko, które uczy się pływać, na początku wchodzi do płytkiej wody. And then they slowly go deeper and deeper and deeper. I powolutku przechodzą do coraz głębszej, głębszej, głębszej. You don't throw them in the deep end and hope they swim. Nie wrzucacie je do głębokiej wody z nadzieją, że będą pływać. Although sometimes some minds do that, they just accidentally go in the deep end straight away. Chociaż czasami niektóre umysły to robią, że wchodzą bardzo głęboko bezpośrednio. But generally it's just the process of getting used to deeper and deeper waters. Ale generalnie jest to proces przyzwyczajenia się do coraz głębszych wód. And another way to learn how to deal with that pleasure is by going right in the center of it. Inny sposób, by poradzić sobie z taką formą przyjemności, jest przejście do samego centrum tej przyjemności. Especially when the pleasure starts to take some kind of shape like a nimitta, then try to find the most stable part of the nimitta. Zwłaszcza jeżeli ta przyjemność przyjmuje formę jakiejś nimitty, to postaraj się znaleźć najbardziej stabilną część tej nimitty. Like the most beautiful part, it's usually in the center. Albo właśnie najpiękniejszą część, która z reguły jest w samym centrum. Because the nimitta is actually just like looking in the mirror, it's a reflection of our mind. Ponieważ nimitta to jak patrzenie w lustro, tak naprawdę jest to odbicie naszych umysłów. When we are restless, then the nimitta is in a way also restless. Jeżeli jesteśmy w niepokoju, to nimitta również jest niespokojna. But when we are calm, then the nimitta becomes calm. Ale jeżeli jesteśmy ukojeni, to nimitta również jest ukojona. So also the other way around. If we focus on the most calm part of the nimitta, then our mind also becomes more calm. I dokładnie jest właśnie więc tak to działa, że jeżeli skupimy się na jakby najbardziej ukojonej, takiej spokojnej części nimitty, to również stanie się taki nasz umysł, ponieważ to jest odbicie. So this is the way to deal with pleasure if it becomes too much. A więc to jest sposób radzenia sobie z przyjemnością, jeżeli jest ona zbyt wielka. Yeah, one more. Okay. W czasie medytacji pojawia się mocne bicie serca. Dlaczego tak jest? So in meditation, suddenly the heart starts to beat really strongly. Why is it?
Oh, it's not. Nie jest tak. You're just more aware of it. Po prostu jesteś tego bardziej świadomy. It's always been beating like that, but now you notice because your attention goes inside. Ale teraz sobie to uświadamiasz, ponieważ jakby twoja uwaga bardzo się pogłębia. And if that answer doesn't satisfy you and you think there's really something going on physically, then I cannot give an answer. Ale jeżeli ta odpowiedź cię nie satysfakcjonuje i myślisz, że naprawdę dzieje się coś fizycznego, to ja nie wiem, jak odpowiedzieć. In that case, you might need to look for a doctor or something. Możesz potrzebować zobaczyć lekarza czy coś w tym stylu. That was a short answer. Maybe another one. Ktoś przebudzony ma szansę przestać ponowne życie narodzin i śmierć? Kołowrót cyklu życia. So does someone awaken have chance to stop another rebirth and death, the cycle of life? So they ask if the enlightened person ends samsara. If an enlightened person doesn't get reborn anymore, yes. Tak. Because they don't have more craving, and I said before, craving is what keeps life going. Ponieważ osoby oświecone nie mają więcej pragnień, a jak mówiłem wcześniej, właśnie pragnienia są przyczyną tego, że życie się odradza. We get reborn because we want to be reborn. We crave to be reborn. Odradzamy się, ponieważ pragniemy się odradzać. Even if you think you don't, as long as you're enlightened, not enlightened, you actually do deep inside. Nawet jeżeli wydaje wam się, że nie chcecie żyć, to jeżeli nie jesteście oświeceni, to tam bardzo głęboko chcecie. When the moment of death comes, your attachments get challenged. Kiedy nadchodzi moment śmierci, to wasze przywiązania przechodzą próbę. And if you still have any attachments or desires, it creates like energy for the mind to move on. Jeżeli macie jakieś pragnienia, to tworzy energię, która sprawia, że umysł idzie dalej. But the enlightened people don't have this kind of attachments or desires, so they will not get reborn. And that is kind of the whole endpoint of the Buddhist path. Ale oświeceni ludzie nie mają właśnie takich przywiązań i właśnie o to chodzi w buddyjskiej ścieżce, że w pewnym momencie to wszystko znika. Okay. That was not a short one, maybe not a short one. Okay. Is that okay? Yeah? Because some people are maybe, oh, if we're all okay, then I'm also fine. Maybe we can go with it. Okay. I just had the feeling that everybody was getting bored. Okay, let's go on then. You mentioned something about energy we use when meditating. Can you tell more? Wspomniałeś coś o energii, której możemy używać, kiedy medytujemy. Czy możesz powiedzieć mi więcej? Oh yeah, as I said, I just utter stuff and nonsense. Tak jak już mówiłem, mówię rzeczy i nonsens. So I can't remember what I said about energy. A więc nie mogę pamiętać, nie pamiętam już o tym, co mówiłem o energii. But can you read it out in English once more? You mentioned something about energy we use when meditating. Can you tell more? Can you remember what I said about energy? Probably yes, but not now. I know that you said different things, but once you said about too much and too little energy and that we need it in balance, and the other time when it was more about prana, then you said that it's the same as with everything else, that you just have to be happy. Okay, well, I can explain a little bit how to raise energy if you're sleepy, because some of us may be getting sleepy. Mogę powiedzieć o tym, jak możecie troszeczkę rozniecić swoją energię, kiedy jesteście ospali, bo część z was może być już ospała. Because I told you before about how meditation is like tuning a guitar. Ponieważ mówiłem wam już wcześniej, że medytacja jest jak strojenie gitary. Sometimes the string is too loose and it goes plock, 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 and sometimes it's too tight and it snaps. Czasami struna jest zbyt luźna, jest taka plum, 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 a czasami jest zbyt właśnie napięta i wtedy się przerywa. And the Buddha actually used this simile to teach about two hindrances of sleepiness and restlessness. I Buddha używał tego właśnie jako przypowieści o ospałości i niepokoju. When the mind has too little energy, it's like the string is too loose and the mind goes plock, plock, plock. Jeżeli mamy zbyt mało energii, to struna jest zbyt rozluźniona i robi pum, pum, pum. And then we need to increase
the energy in the mind. But when it is too restless, then we have too much energy. I wtedy musimy zwiększyć energię, ale jeżeli jesteśmy w niepokoju, to mamy zbyt dużo energii. But one way to increase our energy, if we are low on energy, is to actually uplift the mind through joy. I sposób, w jaki możemy zwiększyć swoją energię, to uszczęśliwić umysł poprzez radość. If you do like contemplations of gratitude or of your own generosity, then this creates joy in the mind. Na przykład refleksję nad szczodrością, czy wdzięczności, to wtedy w ten sposób możesz rozświetlać umysł. And the joy uplifts the mind. It's like energy for the mind, like caffeine for the mind. I wtedy ta radość może obudzić umysł, to jest jak kofeina dla umysłu. Then one moment you can be very sleepy, but you actually don't need to go for a nap. You actually need to uplift the mind through joy. I wtedy jest tak, że możesz być ospały, ale z chwili na chwilę możesz znowu jakby wzbudzić sobie radość. And another way to create energy in the mind when you're sleepy is to imagine like it's a bright daylight outside. Inny sposób, by rozbudzić sobie energię, jest wyobrazić sobie bardzo dużo jasności w umyśle, to jak bardzo jasny dzień. Especially when it's a dull day like this and there's all clouds overhead, or when it's night like it is now, we naturally become more sleepy and dull. Zwłaszcza jeżeli jest to taki pochmurny dzień, czy jeżeli jest noc tak jak teraz, no to naturalnie stajemy się bardziej tacy zmięci, ospali. But when it's a bright summer day, then everybody is happy running around and less sleepy. Ale jeżeli jest to taki jasny, letni dzień, to wszyscy mają więcej energii, biegają w kółko, a po prostu mają mniej ospałości. So sometimes when you're sleepy in meditation, you can try sitting and imagining like the sun is shining, the birds are chirping, etc. I czasami jak medytujesz i właśnie brakuje ci energii, to możesz wyobrazić sobie bardzo jasne słońce, właśnie, że śpiewają ptaki. Or you can just imagine like it's just light outside. To po prostu możesz sobie wyobrazić takie zewnętrzne światło. And this is actually the recommendation that the Buddha usually give to deal with sleepiness. I to jest właśnie rekomendacja, jaką daje Buddha, by radzić sobie z ospałością. Although he gave many more, including some funny ones. Chociaż dawał też kilka innych, również takich bardziej zabawnych. Like pulling your ears. Jak pociąganie się za uszy. That is the one really funny one. To jest takie dość zabawne. Also chanting, by the way, but that's not funny because it actually works. Również chantowanie, choć to nie jest zabawne, bo to akurat naprawdę działa. Well, I suppose pulling your earlobes maybe also works, but I tried many times and for me it never works. Być może pociąganie za uszy również działa. Ja próbowałem wiele razy, ale dla mnie nie działa. You can see how many times I tried. Możecie to zobaczyć, jak wiele razy próbowałem. Very long earlobes. Maybe that's why the Buddha had the long earlobes. Bardzo długie uszy. Być może właśnie dlatego Buddha miał długie uszy. Maybe he was very sleepy. Może on był bardzo ospały. Yeah, you see. Widzicie, możecie spojrzeć. They always depict him with long earlobes. Zawsze przedstawiałem go z długimi uszami. Because he was supposed to be a prince and the prince have the big earrings. Ponieważ podobno był księciem, a właśnie w tamtych czasach mieli oni takie, no właśnie, duże kolczyki. By the way, the Buddha also said, don't make statues of me. Swoją drogą Buddha mówił również, żebyście nie robili statu mnie przedstawiających. Don't worship my body when I'm gone, he said. Nie czcie mojego ciała, kiedy przeminę. And now everybody and their mother has a Buddha statue. I teraz każdy, łącznie z ich matką, ma statuę Buddy. Well, anyway, it doesn't much matter. But the Buddha said, yeah, think of me like instead of if you want to remember me, have a stupa. Buddha mówił, że jeżeli chcecie mnie zapamiętać, to miejcie stupę. Which is like, this is a picture of a stupa, and a stupa is a burial mound. I to jest jakby przedstawienie stupy, ponieważ stupa to jest taki kopiec. So somebody would be buried below, basically. Gdzie ktoś jest pochowany. Or the Buddha said, remember me by an empty seat. Zapamiętajcie mnie poprzez puste siedzenie. And all these images basically saying, I am gone now. I te wszystkie przypowieści mówią, że już mnie nie ma. I have achieved the highest peace.
osiągnąłem najwyższy spokój. And now it's up to you to do the same. I teraz pora na was, byście zrobili to samo. But people want the Buddha to still be around to help them, so that's why we get statues like this. I po prostu ludzie mają pragnienie, by Buddha był wciąż wśród nas, tworzą takie statuły. But when we bow down to the Buddha, we don't bow down to the person, we bow down to the ideals that they represent. Ale kiedy kłaniamy się Buddzie, to nie kłaniamy się osobie, tylko ideałom, które reprezentuje. And also when I bow down before the talk, you don't have to follow along if you don't feel like that. Swoją drogą, kiedy kłaniam się przed mową, to nie musicie robić tego samego, co ja. I bow down to remember that whatever stuff and nonsense I might say, if there's anything wise in it, it's all because of the Buddha and not because of me. Ja kłaniam się dlatego, żeby pamiętać, że właśnie pomiędzy tym nonsensem, jeżeli powiem coś mądrego, to nie dzięki mnie, tylko dzięki Buddzie. So there's less risk of me becoming pride and conceited because of my teachings or whatever. Dzięki temu jest znacznie mniejsza szansa, że stanę się dumny czy zarozumiały ze względu na moje nauki. This is also often start their teaching by chanting Namo Tassa Bhagavato, etc. Some of you know. To właśnie dlatego mnisi często na początku, zanim powiedzą mowę, chantują Namo Tassa Bhagavato i tak dalej. Yeah, to remind us that the Buddha is really the source of wisdom and not us individual monks. By przypominać sobie, że to właśnie Buddha jest źródłem mądrości, a nie indywidualni mnisi czy mniszki. Yeah. Okay, yeah, that answers the question, I think. That's it. Yeah. Something about energy. And I end up talking about something totally different. Było coś o energii, a skończyło się na tym, że gadałem o czymś zupełnie innym. This is also when you have energy in the mind, you see all these connections and you can give more teachings. To właśnie w taki sposób, że jeżeli masz energię w umyśle, to masz więcej jakby połączeń w umyśle i możesz mówić te różne rzeczy. But it's in meditation, your energy increases and increases and increases, but you always have to find a balance that it doesn't disrupt you, that doesn't deregulate you, that doesn't become too much. Z reguły w medytacji energia rośnie i warto znaleźć sposób, w którym osiąga ona balans, żeby cię nie zaburzyła. And when you find the balance between energy and peace, then you get what my teacher Ajahn Brahm calls superpower mindfulness. I jeżeli znajdziesz naprawdę dobry balans między energią a spokojem, to osiągasz coś, co Ajahn Brahm nazywa superpotężną uważnością. Then your mind becomes like a laser beam almost. Wtedy umysł staje się niemalże niczym wiązka lasera. And whatever you focus on becomes undescribable. I wtedy na czymkolwiek się skupiasz, staje się to niewyobrażalne. I once looked at a tiny droplet of water on a leaf or on a blade of grass, and inside of it I saw an entire universe. Raz spojrzałem na kropelkę rosy na liście czy trawie i wewnątrz niej zobaczyłem cały wszechświat. It's really, if you haven't experienced that, it's like you are asleep your entire life and suddenly you wake up. Jeżeli doświadczysz czegoś takiego, to masz takie uczucie, jakbyś spał przez całe życie i nagle się obudził. And if you experience that, then you know, this is why we need to meditate to see the truth. I jeżeli doświadczasz czegoś takiego, to uświadamiasz sobie, to właśnie dlatego musimy medytować, by ujrzeć prawdę. Because you need this energy, this superpower mindfulness to really see things as they really are. Ponieważ potrzebujemy tej energii, tej superpotężnej uważności, by zobaczyć rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. And you might have gotten a little taste of that already in this meditation retreat. For example, when I asked you to taste more of the food. I mogliście tego doświadczyć w małym stopniu, tak posmakować właśnie, chociażby wtedy, kiedy powiedziałem, byście głębiej posmakowali jedzenie, które jecie. Did any of you do that, or did you all forgot the instructions? Czy ktokolwiek z was to zrobił, czy wszyscy zapomnieliście o instrukcjach? Whoever did it and did taste more flavors than usual
Ktokolwiek to zrobił i posmakował więcej niż zwykle. Yeah. So that is a beginning of getting more mindfulness, more awareness. A więc to jest początek, by mieć więcej uważności, więcej takiej świadomości. And maybe, I don't know, maybe some of you did have the superpower mindfulness, but I'm assuming most of you didn't. Then just imagine that what you experienced during lunch amplified 100 times. Być może niektórzy z Was mieli tą superpotężną świadomość, choć nie sądzę, ale tak czy owak możecie sobie wyobrazić, że to, czego doświadczyliście dzisiaj podczas lunchu, tylko 100 razy bardziej. And that is the kind of mindfulness you get when the hindrances are fully abandoned. I to jest taka świadomość czy uważność, którą osiągasz, kiedy Twoje splamienia, Twoje nieczystości są odpuszczone. And this is when you really get energy, because it may be even impossible to sleep for days. I właśnie w ten sposób dostajesz tak dużo energii i kiedy to się stanie, to możesz nie spać przez dni. Your mind is so bright that you might go to bed, but it's impossible to fall asleep. Możesz być tak rozświetlony, taki świetlisty, że możesz siedzieć, się położyć w łóżku, ale i tak nie zaśniesz. And this is when the energy really reaches peak. I to jest właśnie wtedy, kiedy energia osiąga swój szczyt. Okay. One more. Maybe one more. Okay. I see people still smiling. Jeszcze jeden. I don't know how long to go. Co mnich robi w wolnym czasie? What does monk do in his free time? I told you before, I have 24/7 job. Jak już mówiłem wcześniej, mam pracę 24/7. I don't get any free time. Nie mam żadnego czasu wolnego. Yes. But otherwise we meditate, study the suttas and stuff. But that's sort of our job in a way, isn't it? Ale w sumie to medytujemy, studiujemy sutty, ale w pewnym sensie to nasza praca. That's it. I don't know exactly what you're asking, but Nie wiem dokładnie, o co pytasz. maybe you think, meditation is a chore. Może myślicie, że medytacja to jakby taki wysiłek. It's hard work for the monks and not any fun at all. And the same for the nuns. I'm also always saying not monks only. Widzicie, ja też mówię tylko mnisi, a nie mnisi i mniszki, ale w każdym razie chodzi o to, że być może myślicie, że medytacja to dla nas ciężka praca. We should use a new word like monastics, which is includes both the monks. Powinniśmy używać na przykład innego słowa, takiego jak zakonnicy, które obejmuje zarówno mnichów i mniszki. So you might think that for monastics meditation is a chore. Być może myślicie, że dla zakonników medytacja jest wysiłkiem. And we sit down so many hours a day and then we get to free time to do whatever we want. I że mamy jakby tyle godzin w ciągu dnia, aż wreszcie mamy czas wolny. But we love to meditate. Ale we get lots of pleasure out of it. My kochamy medytować i przynosi nam to bardzo dużo przyjemności. For us it's not a chore and we love to do it. Dla nas to nie jest obowiązek, wysiłek, my naprawdę kochamy to robić. Of course we also do other things aside from meditation as well, when sometimes even the monastics don't feel like meditating. Czasami robimy też inne rzeczy poza medytacją. We might go for walks or have a cup of tea, or some monks, some monastics. Możemy na przykład pić herbatę, możemy chodzić na spacery. Niektórzy zakonnicy for fun, they actually go and work. Dla zabawy idą pracować. They create more work because they are restless and want to get away from meditation. Pracują, ponieważ mają niepokój w umyśle i chcą unikać medytacji. In my first years as a monk, I did that. W moich pierwszych latach jako mnich ja też tak robiłem. When I was restless and didn't want to meditate, I go to the workshop and create something to do.
Jak byłem młody, to właśnie, żeby uniknąć tego niepokoju, to na przykład szedłem do warsztatu, żeby po prostu coś porobić. But now I only go to the workshop when somebody tells me there is a job to be done and I really need to do it. Ale teraz chodzę do warsztatu tylko wtedy, kiedy naprawdę jest jakaś praca do zrobienia i muszę ją zrobić. Yes. Yeah, it's enough? No. Then maybe a switch in translator, because I'm quite tired. Piotr, it's too much for Piotr. Yeah, it's like you don't realize, but I must be focused every second. I cannot stop it because I must be focused both when you're talking and I'm talking. That's true. And I just talk stuff and nonsense. Także powiedziałem Bhante, że to jest tak, że ja muszę być jakby skupiony w każdej sekundzie, bo muszę być świadomy zarówno kiedy mówi Bhante, jak i kiedy ja mówię, więc nie mam nawet chwili przerwy, więc jeżeli chcecie dalej, to proponuję Piotrek. So are you happy to? Okay. Can we say sadhu, sadhu, sadhu for Piotr? Sadhu, sadhu, sadhu. Not just for this, but for all the work that you do. Okay, so if you want to go on. So what is your name? Wojtek. Oh yeah, Wojtek. Yeah. I meet so many people I forget, but I remember Wojtek. So I should draw another one. Yes, but maybe I should tell again the story about the angry crocodile. Nie, powiedzieć jeszcze raz historię o rozgniewanym krokodylu. Which goes like this. Która idzie tak. This is one of the shy translators. To jest jeden z nieśmiałych tłumaczy. We're gonna test you out, Wojtek. Przetestujemy cię, Wojtek. Okay. Do your thing. Jest we mnie potrzeba klasztornego życia, jednak mam nieletnie dzieci i partnerkę. I jak traktować tę świecką drogę, aby wspierała moją praktykę i abym nie tęsknił za życiem w mniejszych szatach? Okay, so there is a need of monastery life, but I have small children and a partner. How should I treat the lay life so it further so it helps my practice and I don't miss the life as a monastic? Right. Okay. So you want to become a monastic, Więc chcesz zostać mnichem albo mniszką, but have more important duties to take care of your children. ale masz ważniejsze obowiązki, aby zająć się dziećmi. And this question is quite common, actually. I've had it, even a couple of days ago in Gliwice as well. To pytanie pojawia się dosyć często, nawet pojawiło się kilka dni temu w Gliwicach. Or at least a very similar question. Albo podobne pytanie. And the answer is, I think you should not be like the Buddha. I odpowiedź jest taka, że uważam, że nie powinieneś być taki jak Buddha. That's what I personally think, because the Buddha, some of us might know, left his son when he was still very young. Ponieważ jak wiecie, Buddha zostawił swojego syna, kiedy był jeszcze bardzo młody. But in the Buddha's time, families were very, very big, and the Buddha lived in a big household with all his family together. Ale w tamtych czasach rodziny były bardzo duże i Buddha żył w domu z dużą rodziną. So when the Buddha went forth and left his son behind, there were many people to fill in his place and many people to take care of his son. Więc kiedy Buddha odszedł, w tej rodzinie zostało dużo ludzi, żeby przejąć jego rolę i zająć się synem. But now families are much smaller, and it's usually just the mother and the father with the children. Teraz rodziny są dużo mniejsze, to zwykle jest tylko matka i ojciec z dzieckiem. So if you ordain when your children are still small,
then you leave a big gap in their life. Więc kiedy zostajesz mnichem, kiedy dzieci są małe, to tworzysz dużą przestrzeń, czy brak w ich życiu. And it will maybe differ per situation, but my personal opinion is that be on the safe side, and if you're in doubt, stay with your children. Więc oczywiście są różne sytuacje, ale dla mnie osobiście ja bym był po tej bezpiecznej stronie. Jeżeli masz wątpliwości, to znaczy, że zostajesz z rodziną. I also say that because I've seen a monk become ordained and regret it later. Mówię to również dlatego, że widziałem mnicha, który żałował tego, że został mnichem później. Because he had a young child, a son, and he couldn't practice properly as a monk because he kept thinking about his son and that he should be there for him. Ponieważ miał młodego syna i później nie mógł praktykować, bo ciągle myślał o tym synu, którego zostawił. So then he disrobed and went back to take care of his son. I w ostateczności zdjął szaty i wrócił do życia świeckiego, zająć się synem. So first of all, I'm saying this because first of all, you need to make a clear decision on what you want to do, whether you want to ordain or not. Mówię o tym, bo po pierwsze musisz podjąć jasną decyzję, czy chcesz zostać mnichem, czy nie. Make a clear decision and stay with it. Don't start doubting. Więc podejmij tą jasną decyzję i zostań z nią bez dalszych wątpliwości. You don't have to make the decision like I suggested to stay with your kid. You can, although I get the sense from the question that that is what you want to do anyway, but make some sort of decision. Więc to nie musi być taka decyzja, żeby zostać z rodziną, chociaż tak wnioskuję z tego pytania, że taką decyzję podjęłaś. Because some people who want to ordain but still have kids always feel like they're always doubting and always questioning. Ponieważ osoby, które mają dzieci, a chcą zostać mnichami, zostają często z dużymi wątpliwościami i pytaniami. And feel very, in a way, unstable and maybe I'm getting tired as well. They feel czują się niestabilne. Może też staje się zmęczony. Now, sometimes when you try to describe emotions and then you can't find the right word, but maybe you already know what I'm saying. Często trudno jest znaleźć słowa, żeby opisać emocje, ale podejrzewam, że wiecie, o czym mówię. So much of their energy goes into thinking, what if I were a monk or a nun? Dużo ich energii idzie na myślenie o tym, co by było, gdybym został mnichem albo mniszką. And by just making the decision, okay, I'm gonna either stay with my kids or become a monastic, at least you don't have that waste of energy anymore. Więc podejmując tą jasną decyzję, że zostaję z rodziną albo zostaję mnichem, to przestajesz marnować tą energię. And that allows you to put that energy back into your practice. I pozwala tą energię przeznaczyć na praktykę. So how do you practice? The same as all other lay people. I jak praktykujesz? Tak jak inni świeccy ludzie. You practice also in a way the same as monastics. Ale również praktykujesz tak samo jak zakonnicy. You practice the Eightfold Path. Praktykujesz ośmioraką ścieżkę. Monastics is the Eightfold Path. Lay people practice the Eightfold Path. Zakonnicy praktykują ośmioraką ścieżkę i świeccy ludzie praktykują ośmioraką ścieżkę. As I said at the beginning, there's one path to enlightenment, and it is the Eightfold Path. Jest jedna ścieżka do oświecenia i jest to ośmioraka ścieżka. It's not that only through ordination is the way to enlightenment. I to nie jest tak, że tylko przez wyświęcenie jest droga do przebudzenia. If you look at the Eightfold Path and look at all the steps, is there
one step called become a monastic. Czy jeżeli spojrzycie na ośmiolaką ścieżkę, czy jest tam taki krok zostać zakonnikiem? No, there is not. Nie ma takiego. Okay, so there's different stages of enlightenment that I talked about in the suttas, and that exist. Są różne stopnie oświecenia, które są opisane w suttach i które istnieją. And when you just reach the first stage of enlightenment, then you are guaranteed to get full enlightenment at some point in the future. Więc jeśli osiągniesz ten najniższy stopień oświecenia, to i tak masz zagwarantowane pełne oświecenie w przyszłości. Whether in this life or maybe in a future life, you're guaranteed to attain Nibbana. Może w tym, a może w następnych masz to zagwarantowane. And lay people can and have up till this day achieved that first stage. I świeccy ludzie mogą i do dzisiaj osiągają te pierwsze poziomy. And also further stage. But just if you can just reach the first stage, then it's sort of almost the same as enlightenment because it's guaranteed anyway. Jak również i kolejne, ale pamiętajcie, że osiągnięcie nawet pierwszego jest prawie tak dobre jak pełne oświecenie, no bo gwarantuje pełne oświecenie. In some of the suttas, it's not the monks teaching the lay people, it's the lay people teaching the monks, or the nuns also. W niektórych suttach są przykłady nie tylko, że nauczają mnichów i mniszki. Because sometimes the lay people, even in the time of the Buddha, had more insight than some of the monastics. Bo nawet w czasach Buddy zdarzało się, że niektórzy świeccy mieli więcej prądu niż mnisi. And this is still sometimes the case these days as well. I do dzisiaj się to zdarza. So as a lay person, you can practice perfectly the Eightfold Path. Więc możesz świetnie praktykować jako świecki ośmiolaką ścieżkę. Okay. Czy dobrze jest w czasie medytacji liczyć oddechy do 10? Is it a good idea to count your breaths up to 10 during your meditation? Count up to your lucky number. Powinniście liczyć do szczęśliwej swojej liczby. Which is a bit unfortunate if your lucky number is like 1000 or something. To może być niefortunne, jeśli waszą szczęśliwą liczbą jest na przykład 1000. Okay, some people like to count their breath to make it more easy to focus on the breath. Niektórzy lubią liczyć oddechy, żeby łatwiej się skupić na oddechu. Because the breath can be a bit boring, there's not much going on when you're just breathing in and out. Bo oddech jest nudny i może wam się wydawać, że nic się nie dzieje, jak tylko po prostu obserwujecie wdechy i wydechy. So one instruction the Buddha gave is to notice whether the breath is long or short and to take note of that. Więc Buddha uczył, żeby zwracać uwagę, czy oddech jest krótki czy długi. This creates like an anchor on the breath, something to make it a little bit more interesting, something a little bit more to look out for. To już tworzy taką kotwicę, to już jest coś ciekawego, na co możemy zwrócić uwagę. Instead of just noticing in and out, you also notice how long it takes. Nie zwracamy uwagi tylko, czy to jest wdech, czy wydech, ale też jak długi jest. Another way to make the breath more interesting is to really focus on all the small little details that you can feel in the breath. Innym sposobem, aby uczynić oddech bardziej interesującym, jest dostrzec wszystkie szczegóły związane z oddechem. And one way to make it more interesting is by counting. A inny sposób to jest po prostu liczyć. 1 and so on. 1, 2 i tak dalej. Until your lucky number. Aż do swojego szczęśliwego numerka. And if that lucky number is 10, then that is perfect.
I jeśli twoją szczęśliwą liczbą jest 10, to się świetnie składa. My lucky number is 0. moją szczęśliwą liczbą jest 0. Even sunyo in some languages means 0 actually. W niektórych językach sunyo znaczy 0. Because it actually means empty sunyo. Bo to po prostu znaczy puste. Some of you might be more familiar with the word sunyata, which means emptiness. Niektórzy pewnie znają słowa sunyata, czyli pustka. So sunyata is emptiness and sunyo is just empty. Sunyata to jest pustka, a sunyo to jest pusty. And Ajahn monks choose their own names Ajahn Brahm pozwala mnichom wybierać swoje imiona. because in many other monasteries, monks and nuns also get given a name by their preceptor. W innych klasztorach mnisi i mniszki dostają imiona od mnicha, który ich wyświęca. But Ajahn Brahm said, I've given so many names, I can't think of any others. Ajahn Brahm stwierdził, że już dał tyle imion, że już nie potrafi wymyślić nowych. Or when I give a name and then they're not happy with it. Albo daje imię i mnisi albo mniszki nie są szczęśliwi z tego imienia. So he just lets us choose our own names. Więc pozwala wybierać nam imiona. And when it was my turn to ordain, when I was still a layperson, I really liked the name Sunyo. A mi to imię podobało się jako świeckiemu, jak miałem się wyświęcić. First of all, I like the concept of emptiness. It really speaks to me. And second of all, it's easy to remember. Po pierwsze, podoba mi się koncept pustki, a po drugie jest łatwo zapamiętać. Some monks have names like Metta Vihari or super long names that are almost impossible to remember. Niektórzy mnisi mają długie imiona jak Metta Vihari albo jakieś inne, które trudno zapamiętać. So, when I was about to ordain, I noticed I was getting in some sort of attachment to the name Sunyo. Więc kiedy ja miałem się wyświęcać, to zauważyłem przywiązanie do imienia Sunyo. And there were people ordaining with me and also some people ordaining before me. Więc byli wyświęcani niektórzy przede mną albo po mnie. And when they were looking for a name, I told them, I know a really cool name. It's Sunyo. Kiedy szukali imienia, mówiłem im, że znam świetne imię, to jest Sunyo. And I hoped that they would pick it, so I no longer had to pick that name, no longer be. I miałem nadzieję, że oni je wybiorą w ten sposób ja nie będę mógł go wybrać i nie będę do niego przywiązany. But none of them took the name, they picked other names. Ale nikt z nich nie wybrał tego imienia. Like Dhammapala, not a long one. Dhammapala, kolejne długie. Or Bado, it's a short one. Bado, it's just a name. Okay. To jest krótkie akurat. Short name. Bado. Okay. Well, why am I going to all these tangents? Why am I going all these tangents? Different directions. Okay. Dlaczego idę w tych różnych kierunkach? But in Pali, the name changes depending on how the word is used in the sentence. W palijskim the end of the word changes depending on how it's used in the sentence. I think it's the same in Polish. Yeah. W palijskim słowa zmieniają końcówki w zależności od funkcji w zdaniu. So yeah, the grammatical function, the word changes the end. Końcówki mają gramatyczną funkcję. And one ending for the word sunyo would be sunyasa. Jedną z takich końcówek byłaby sunyasa. And for bado would be badasa. So, and he was a badass. On był BDS-em. Yeah. Anyway, so I was getting attached to the name, but nobody picked it. Więc przywiązałem do imienia i nikt go nie wziął.
Then I thought, okay, I will pick another name. So I went to the oldest monk in the monastery who loves giving names to new monks. Więc poszedłem do najstarszego mnicha, który wcześniej dawał imiona mnichom. I mean, old in years. He's older even than Ajahn Brahm. I think he's far in his 70s. Jest starszy nawet od Ajahna Brahma, ma dużo powyżej 70 lat. And he's always a bit of a funny person as well. I jest również bardzo zabawny. And he doesn't know Pali very well either. Ale nie zna Pali. And when I asked him, can you give me a name? He said, Sunyagara. I kiedy zapytałem go, żeby dał mi imię, powiedział Sunyagara. Which means empty hut. Co oznacza pustą chatkę. Which is a weird name. To jest dziwnym imieniem. Okay, I broke the translator already. Tłumacz jest złamany. Where's my water bottle? But yeah, it had Sunyo in it, so I thought it was meant to be. Ale zawierało Sunyo, więc tak musiało być. And that's why I'm called Sunyo now. Dlatego nazywam się Sunyo. But yeah, we pick names that inspire us as well. Ale wybieramy też imiona, które nas inspirują. Sometimes it becomes very normal. People call me Sunyo, but from time to time, I get reminded of what it means. Czasami się do tego przyzwyczajam, ale czasami przypominam sobie, co to znaczy. I get reminded of the concept of emptiness just by my name. Zjawisko pustki przypomina mi się przez samo moje imię. And especially Ajahn Brahm likes to remind me. A szczególnie Ajahn Brahm lubi mi o tym przypominać. Yes, then he says, empty one, or something like that. Mówi do mnie pusty. Albo coś takiego. Because he likes to challenge his monastics. Bo lubi rzucać wyzwania swoim zakonnikom. And then it's different when a really wise person says something to you than when it's some ordinary person. To jest inaczej, kiedy jakaś naprawdę mądra osoba mówi coś do ciebie w ten sposób niż jakaś zwykła osoba. Because other people sometimes remind me that my name means emptiness or empty, but then I just sort of shrug it off like, oh, you wise guy or something. Kiedy czasami jak ktoś przypomina mi o tym, że moje imię znaczy pusty albo pustka, to po prostu pomijam to. To jakiś mądrala. But when Ajahn Brahm says something like that, he looks you in the eye and hits something really deep inside, saying, it's all empty inside. Ale jak Ajahn Brahm spojrzy prosto w oczy i powie o tej pustce, to jest inaczej. There's nothing there. Nic tam nie ma. Anyway, that has nothing to do with the question. I really should learn to focus. Naprawdę powinienem uczyć się skupiać. Okay. Ciągle winię siebie za złe rzeczy zrobione w dalekiej przyszłości. Jak uwolnić się od tego? I keep blaming myself for bad things I've done in distant past. How can I free myself of it? People always blame themselves for bad things they've done in the past. Ludzie zawsze się obwiniają za złe rzeczy, które zrobili w przeszłości. But they always forget about all the good things they've done as well. Ale zapominają o dobrych rzeczach, które też robili. Then you are like the gardener who focus on the weed instead of the flowers. Jesteś jak ogrodnik, który skupia się na chwastach zamiast na kwiatach. For the kind of people who come to retreats like this, there's many more flowers than there is weeds in your life.
Dla ludzi, którzy przyjeżdżają na takie odosobnienia, zazwyczaj jest więcej kwiatów niż chwastów w ich życiu. So please focus more on the flowers instead. Więc po prostu skup się bardziej na kwiatach. And if you focus on the flowers, then they will just overtake all the weeds. I jeżeli skupisz się na kwiatach, to na pewno przykryją wszystkie chwasty. And you'll learn to laugh at the stupid things you did. I nauczysz się śmiać z głupich rzeczy, które robiłeś. You're like, oh, that was just like I was a little kid back then and I made a stupid mistake. To tak jakbym zrobił jakiś błąd jako małe dziecko. I just didn't know any better, but now I learned and now I know. Po prostu nie wiedziałem, a teraz już wiem. Yeah. Please don't get stuck in blaming yourself. Proszę, nie utknijcie na opinianiu siebie. Just look at all the good things you did. Just coming to this retreat, for example, is a good thing. Spójrzcie na te wszystkie dobre rzeczy. Samo przyjechanie tutaj na to odosobnienie jest już dobrą rzeczą. And every time you sit down to meditate during this retreat is an amazing thing. I za każdym razem, jak siadasz na tym odosobnieniu, to jest już niesamowite. Yes. That's all I got to say on that one. Yeah. Tyle mam do powiedzenia na tym. Is there any meditation to help fall asleep? Czy jest jakaś medytacja, która pomaga zasnąć? Meditation to help fall asleep. Medytacja, która pomaga zasnąć. Some people like to listen to Ajahn Brahm's talks to fall asleep. Niektórzy lubią słuchać mów Ajahna Brahma, żeby zasnąć. And they even tell him and think they're complimenting him. Niektórzy mu to mówią i uważają za komplement. Really, this happens quite regularly. They come to the monastery and see Ajahn Brahm. To się naprawdę dzieje dosyć często. Przyjeżdżają do klasztoru, odwiedzają Ajahna Brahma. And they come up to him and said, "Oh, sadhu, sadhu, I really love your talks. Sadhu, uwielbiam twoje mowy. I always use, and then I see Ajahn Brahm. Ajahn Brahm. And then they say, I always use them to fall asleep. Zawsze używam ich, żeby zasnąć. And then Ajahn Brahm. Another one of those. I wtedy Ajahn Brahm reaguje tak, znowu kolejny z nich. So maybe that is a way to fall asleep. Może to jest sposób, żeby zasnąć. No, but especially on a retreat like this, sometimes it can be hard to fall asleep. Czasami na takim odosobnieniu jest ciężko zasnąć. Because you're not used to meditating so much. And you're sort of like, your internal clock gets a bit confused. Bo nie jesteście przyzwyczajeni tyle medytować i wasz wewnętrzny zegar się myli. And it can also be that you're used to doing a lot of stuff during the day, and now you sit down a lot and you walk very slowly. You don't use much brain juice. Albo jesteście przyzwyczajeni do tego, żeby dużo robić, a tutaj po prostu siadacie, chodzicie, nie zużywacie dużo energii w mózgu. Yes, energy, and therefore you have lots of energy left over at the end of the day. I macie dużo energii na koniec dnia. And often it's like people say, when I'm trying to fall asleep, I cannot fall asleep. I ludzie mówią, próbuję zasnąć, ale nie mogę zasnąć. And then they ask the next question, probably somewhere in the box over there. I następnie zadają kolejne pytanie, prawdopodobnie jest tutaj gdzieś w pudełku. When I meditate, I always fall asleep. Kiedy medytuję, to zawsze zasypiam. So maybe just switch the two around. Może wystarczy zamienić te dwa. Okay, but more seriously, the Buddha recommended loving kindness meditation to get good dreams and good sleep. Buddha rekomendował medytację metty, miłującej dobroci, żeby mieć dobre sny. But I also found it very useful when I lie in bed and have trouble falling asleep to scan the body and relax the body like I instructed earlier in the meditation. Na mnie dobrze działa,
kiedy skanuję ciało przed zaśnięciem, tak jak to robiłem w instrukcjach do medytacji poprzednio. Just lie down and surrender all the muscles and parts of your body to gravity. Po prostu kładę się i poddaję wszystkie części ciała grawitacji. When you do this, though, always tell yourself first, okay, I am doing this to fall asleep. Tylko najpierw powiedz sobie, robię to po to, żeby zasnąć. Make a clear distinction between this kind of meditation and your normal meditation. Tak, żeby było jasne rozróżnienie między tym rodzajem medytacji a normalną medytacją. Otherwise, your mind might get used to falling asleep when you scan the body, and you also fall asleep when you normally meditate and sit down. Bo inaczej ciało może się przyzwyczaić do tego, że zasypia podczas skanowania i taki samo coś może stać się w trakcie normalnej medytacji. When you make a clear distinction and tell your mind, okay, now is the time that we are allowed to sleep, and now is the time that we try to be awake, then it will distinguish the two. Jeśli powiesz swojemu umysłowi i będziesz to rozróżniać między tym, kiedy chcesz zasnąć, a kiedy nie, to nie powinno być problemu. So try that. Maybe that'll help you fall asleep. Wypróbuj to, może to pomoże ci zasnąć. But if you have a lot of energy because of meditation, then use that in this retreat. You don't have to go to work tomorrow. Ale jeśli masz dużo energii, to możesz wykorzystać to jeszcze na tym odosobnieniu i nie musisz iść do pracy jutro rano. And you also don't have to come to my talks. I nie musisz przyjść na moją mowę. You even don't have to come for lunch or breakfast. Nawet nie musisz przyjść na lunch albo śniadanie. So if you feel like meditating all night and then go to bed at 7 in the morning, you can do that. Jeśli chcesz medytować do 7 rano i wtedy położyć się spać, proszę bardzo. Use the energy when you have it. Zużyj tą energię wtedy, kiedy ją masz. You might get a little bit dysregulated in your clock because of that, but that'll fix itself soon enough when you go back to normal life. Możesz trochę się rozregulować w ten sposób, ale na pewno jak wrócisz do normalnego życia, to wszystko wróci do normy. It's a bit like I had a little jet lag after flying, but it fixes itself soon enough. Tak samo jak ja miałem mały jet lag po lataniu, ale już jest lepiej. I actually started meditating because I couldn't sleep. Ja tak naprawdę to zacząłem medytować, ponieważ nie mogłem zasnąć. When I was about 15 years old or something, and I just was lying in bed and thinking so much. Kiedy miałem 15 lat, leżałem w łóżku i cały czas myślałem. Then I remembered an article in a boys magazine that I read many years before. To przypomniałem sobie artykuł w piśmie dla chłopców, który przeczytałem kilka lat wcześniej. My parents bought me this magazine, which was always about sharks and monster trucks. Moi rodzice kupili mi magazyn, który był zawsze o samochodach albo rekinach. And about dinosaurs and about construction and all the boys stuff. O dinozaurach, o budowie, o sprawach dla chłopców. But one day, one of the editors must have been a meditator and they put in one page on meditation. Ale jeden z redaktorów musiał medytować, bo dał całą stronę jedną o medytacji. And I read this as a young boy because it was my practice to always read every word in that magazine. I przeczytałem cały ten artykuł, ponieważ tak miałem w zwyczaju czytać cały ten magazyn. And the article told about how like CEOs, businessmen, use meditation to calm down. A w artykule było, jak prezesi zarządów używają medytacji, żeby się uspokoić. I remember quite clearly that it said some businessmen go sit in the closet to meditate. Nawet pamiętam, że niektórzy z tych biznesmenów wchodzili do szafy, żeby medytować. And when I read that article, I was like, what weird stuff is all this about? I didn't know what it was. Przeczytałem ten artykuł, uznałem go za bardzo dziwny. But years later, when I had trouble sleeping, I remembered. Ale kilka lat później, kiedy miałem problem ze spaniem, to sobie go przypomniałem. So I went
looking through the stack of magazines, and it must have been literally this high. Przejrzałem całą stertę magazynów, która musiała być aż tak wysoka. Because I had the subscription for many, many years. Miałem prenumeratę przez wiele lat. And there again were all the sharks and monster trucks. I znowu przejrzałem te wszystkie rekiny, ciężarówki. Which I sort of outgrown at that point. Już w tym momencie wyrosłem z tego. But sadly, I could not find the article again. Ale nie mogłem znaleźć artykułu. So I just sort of tried meditating by myself. I remember that it had something to do with stilling your thoughts. So I just lie in bed and try all sorts of stuff. Więc spróbowałem samemu. Pamiętałem, że chodziło o to, żeby uspokoić myśli, więc po prostu położyłem się i spróbowałem. Which was quite interesting, but didn't really work very well. Było dość ciekawe, ale nie zadziałało zbyt dobrze. So then I went on the internet. Meditation. Wtedy zacząłem szukać w internecie. Medytacja. On Google. Google. About 20 years ago now. To było 20 lat temu. And I found 2 results at the top. I znalazłem 2 wyniki na górze. The first one was something about noting everything that happens in your life. Pierwszy był o tym, żeby zauważać wszystko, co się dzieje w twoim życiu. Walking, breathing in, breathing out. You think at all. In a Chodzenie, way. wdech, wydech, myślenie. Oh, that sounded like a short translation for much more than I said. But that's all right. But then I thought, oh, that's maybe useful, but not what I'm looking for, because I want to think less. To może być przydatne, ale niezbyt, ale ja chcę myśleć mniej. Może nie dla mnie, chcę myśleć mniej. And what was the second result, you think? Jak myślicie, jaki był drugi wynik? Ajahn Brahm. Ajahn And Brahm. that's how I ended up here. I tak skończyłem tutaj. And I also learned that's how many of you ended up here. I tak wiem, że dużo z was skończyło tutaj. I heard there's many fans of Ajahn Brahm in Poland. Wiem, że jest dużo fanów Ajahna Brahma w Polsce. Some of you may even have some talks on your phone. Niektórzy mają mowy na swoich telefonach. And let's go listen to them. I chodźmy ich wysłuchać. Because it's time to go to bed. Ponieważ pora iść spać. Okay, everybody. Sadhu, sadhu, sadhu.